Pięknie, pięknie. Bardzo pięknie. Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie, chociaż muszę poprawić kamerę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, o, tak lepiej, niedzielny wieczór. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie wiecie, o co chodzi, bo jest to nasz pierwszy live w tym roku. I oczywiście od razu z grubej rury, a jak pewnie, a co sobie będziemy żałować? Z grubej rury, ponieważ dzisiaj wybieramy najlepsze, najgorsze, najfajniejsze, najciekawsze produkcje minionego 2025 roku. Pewnie, że tak to rzeczywiście zrobimy. Okej, tylko przesunę trochę, bo tam te drzwi jakoś tak niekoniecznie fajnie wyglądają. O, troszeczkę rzeczywiście lepiej, więc niech będzie. O co chodzi? Dzisiaj będziemy wybierać najlepsze filmy i najgorsze filmy, najlepsze seriale i najgorsze seriale oraz najlepszego i najgorszego aktora oraz najlepszą i najgorszą aktorkę. Tak to będzie wyglądało, ale zanim to się wszystko zacznie, pokażę wam, co mi przyniósł Mikołaj, a także co sobie sam sprawiłem jako prezent, bo rzeczywiście dosyć dużo tego się działo, dosyć dużo tego było. Oczywiście nie było mnie kilka ładnych tygodni, bo ostatni live to bodajże 21, dzisiaj jest 11, no ale czasami człowiek musi sobie wziąć przerwę, czasami człowiek musi się zrelaksować, a żeby rzeczywiście tak to jakoś wyglądało. To muszę wyłączyć jak najbardziej, bo jest wszystko w porządku. Jejkowski, zostawcie Titanica. Oczywiście, że tak, nie wyciągajcie go. Pamiętajcie o tym, panie i panowie. Nosferatu horrorem roku, pisze Szyszek. No, to się rzeczywiście okaże. Dzisiaj w ogóle w nocy będą przyznawane globy, więc to się okaże również, co się dzieje z tymi globami, bo to jest rzeczywiście fajna sprawa. Ale słuchajcie, zanim oczywiście zaczniemy od mówić o filmach, to pokażę wam, co mi przyniósł Mikołaj oraz co sobie sam sprawiłem. Więc zaczniemy od komiksów, zaczniemy od powieści graficznych, to już w zależności od tego, jak sobie chcecie to nazywać. To są rzeczy, które sobie sam kupiłem. Byliśmy jakiś czas temu z moimi miśkami w Dublinie. Poszliśmy do sklepu Lego i poszliśmy do sklepu Disneya, więc przy okazji sobie też kupiłem. Oczywiście zacznę od Batmana, więc to nie jest Disney, ale dokładnie wiecie, jak to jest. To jest taka fajna, wielostronicowa. W ogóle lubię takie grube, to są ogólnie jeden DC The New Frontier, panie i panowie, w autorstwa Darwina Cooka i Dave'a Stewarta. Proszę bardzo, to możecie sobie zobaczyć. Uwielbiam takie, ja odzwyczaiłem się od oglądania serialów po odcinku co tydzień, odzwyczaiłem się rzeczywiście od czytania komiksów w wydaniach takich, tak więc mam taki jeden wielki, to jest cała historia tutaj, to jest pierwszy, co sobie sprawiłem. Kolejny, Batman The Long Halloween. Proszę bardzo, Jeffa Leba i Tima Sale'a. Oczywiście widziałem animację, jest świetna, więc mam nadzieję, że komiks dorówna. Dalej, co tutaj mamy? Absolute Batman, proszę bardzo. No wiem, że oczywiście dopiero co mówiłem, że nie chcę po odcinku czytać, a tutaj sobie pierwszy odcinek kupiłem tego, ale to żeby zobaczyć, jak to się wygląda, jak to rzeczywiście jest. Scott Snyder, Nick Dragotta i Frank Martin, panie i panowie. I komiks, niech tak będzie właśnie ze sklepu Disneya, Fantastic Four Reckoning War. Proszę bardzo, jak widzicie, że jest zakładka, więc jest w tym momencie czytane. Także się dzieje. Zaraz popatrzę na wasze komentarze, bo widzę, że wjechało ich strasznie dużo. I to jest tyle, jeżeli chodzi o komiksy, powieści graficzne, które sobie, że tak powiem, sprawiłem. Teraz zaczniemy od tego, jakie inne filmy sobie sprawiłem, panie i panowie, więc już wam tutaj pokazuję. Na początek 3 filmy, które mi się bardzo spodobały, mają piękną okładkę, znaczy ja uwielbiam te steelbooki, to jest po prostu coś pięknego, tutaj muszę naklejkę usunąć. The Siege, Denzel Washington, Annette Bening i oczywiście Bruce Willis, proszę bardzo. Takie wydanie dosyć fajne, dwupłytowe, bardzo ładne, ale uwielbiam takie właśnie wydania. Dobrze, kolejny film w taki cudownym właśnie steelbooku to jest Pamięć Absolutna. Oglądaliśmy to nie tak dawno. Widzicie, podwójna, 2 płytki i książeczka, także pięknie jest. Niedawno oglądaliśmy to rzeczywiście podczas odcinka na żywo. I trzeci film, który sobie kupiłem właśnie głównie dlatego jest jakie jest wydanie, Eragon. Proszę bardzo, Eragon 2-disc special. Jak najbardziej, żebyście widzieli, w ten sposób, proszę bardzo. Także to jest to. I teraz kilka innych rzeczy, które sobie sprezentowałem przez święta i tak dalej, i tak dalej. Tutaj będzie podmianka, ponieważ mam ten film na DVD, będzie podmianka na Blu-ray. Transformers The Age of Extinction, proszę bardzo. To jest raz, to będzie pierwsza podmianka. Kolejna podmianka to będzie Mroczny Rycerz, też jest na Blu-rayu. Mam to oczywiście wszystko na DVD, więc podmianka na Blu-raye. Transformers Dark of the Moon, Ciemna Strona Księżyca, proszę bardzo.
Dalej lecimy. Co tutaj mam? Kolejny Transformers Revenge of the Fallen. Oczywiście też Blu-rayas. Także dokładnie wiecie, jak to wygląda. No i jeszcze kolejny, nie dość, że chyba Blu-ray czy DVD? Chyba DVD jednak. No, tak, zgadza się. Expendables, proszę bardzo, Expendables ze Stallonem. Dwupłytowa wersja. I rzeczywiście będzie szaleństwo. W ogóle widzę, że to jest Expendables, ale w środku mi włożyli drugą część. Super, nie będę płakał. Dalej lecimy. Ze sklepów charytatywnego. Starship Troopers, czyli chyba Żołnierze Kosmosu, część 3. No wiadomo, oczywiście. To wiem dla Wiktora, co prawda, aczkolwiek ja też lubię takie rzeczy. To the Wormhole with Morgan Freeman, czyli o kosmosie. Wiktor uwielbia kosmos, więc dla niego to wziąłem. Lecimy dalej. The Sitter z Johna Hillem, proszę bardzo. To chyba niańka, czy opiekunka, czy jakoś, także to rzeczywiście jest. Któregoś lepszyszek mam, wiesz? Gold Diggers. A nawet nie mam pojęcia, czemu ten film się tutaj znalazł, ale nawet nie będę próbował wykminić, z czemu, skąd, gdzie, jak i dlaczego. Okej, nieważne. The Wandering Monk, Shaolin Cinema Presents. Czemu ja to w ogóle mam? No nieważne. Kolejne kino okopane, także dobre pytanie, żeby się zastanawiać, czemu to człowiek ma. Battlestar Galactica, proszę bardzo, nigdy nie widziałem, więc stwierdziłem, że czemuż by nie, można sobie kazać. Black Hat, czyli domyślam się, że czarna hat, to jest kapelusz, czyli czarny kapelusz może z Chrisem Hemsworthem, proszę bardzo, więc możliwe, że taki jest tytuł. Jeżeli znacie tytuły, to dawajcie, piszcie, jakie to jest. Gdzie pies, Jojko, pieseł się wyspał i rzeczywiście teraz rozwala swojego, co ona ma teraz za zabawkę, swojego indyka, czy jakoś tak, także tutaj byłoby zbyt duża zadyma, żeby ją tutaj wziąć. Almost Famous, proszę bardzo. Proszę bardzo, jest tutaj, o widzicie, żebyście mogli zobaczyć, to jest chyba wersja dwupłytowa. Tak, wersja dwupłytowa, proszę bardzo. Ciach, pach, prach. Hacker, ok, czyli to jest Black Hat, to jest hacker Michaela Manna. Ok, w porządku, no to już wiemy. Dalej. Zatura, Space Adventure. Ok, proszę bardzo. Kolejny film, John Wayne, Back to Bataan. Ok. Mam mnóstwo filmów z Johnem Wayne'em, ale akurat tego rzeczywiście nie mam. Ninja Tiger, no to już wiem, czemu tamte filmy się pojawiły, bo po prostu jakiś taki dużo było filmów kopanych, więc pojawiło się to. I jeszcze The Fight of Shaolin Monk, zapewne tak samo jest cudowny, ale ostatnio pooglądałem wiele takich filmów, między innymi z Garym Danielsem i ci, którzy oczywiście śledzą mojego Facebooka czy mojego Instagrama, dokładnie o tym wiedzą. I teraz dwie produkcje, które dostałem od Mikołaja, więc pokażę wam. Pierwsza to jest wydanie specjalne, kolekcjonerskie, Hollywood Dreams Nightmares, The Robert Englund Story, panie i panowie. Oczywiście to jest biografia, można by powiedzieć, Roberta Englunda, najbardziej znany oczywiście z roli Freddy'ego Krugera. A to jest nie tylko o Freddym Krugerze, to jest rzeczywiście dużo fajnych rzeczy. To nie będę... Są takie bardzo fajne, włożone pocztówki oraz tutaj jeszcze mi Mikołaj chyba wiedział, że lubię Predatora, więc dostałem Prey na 4K Ultra HD. Oczywiście jeszcze nie rozpakowane, bo rzeczywiście nie ma póki co potrzeby. To mi przyniósł Mikołaj. I jeszcze, ponieważ wiecie, że ja lubię sobie kabarety, także tutaj jest taki komik, nazywa się Bill Bailey i będzie w grudniu tego roku już będzie w Dublinie, więc dostałem bilety na występ Billa Baileya, panie i panowie, to jest właśnie on, uwielbiam go, od kiedy zobaczyłem go w takim serialu, chyba polski tytuł to jest Księgarnia Black Books, tak mi się wydaje. I rzeczywiście od tej pory go uwielbiam po prostu i jak tylko coś jest z nim, jego to jak najbardziej oglądam. Więc to są wszystkie moje rzeczy, które dostałem od Mikołaja, albo sobie sam sprezentowałem. Już tutaj patrzę, co piszecie. Marcinie, z każdym live coraz bardziej rozkwitasz i stajesz się bardziej atrakcyjny i ponętny. Zniczu. Może takie się mówimy, ale chyba nie dzisiaj. Witam, cześć, jak najbardziej, witam cię bardzo serdecznie. Kolejny Marcin, pewnie, że tak, bo wszystkie Marciny to fajne chłopaki. Jest i Adalet, witam cię bardzo serdecznie. Jaś Fasola się za mną czai. Tak, tutaj widzisz, że jak Jaś Fasola, to jest Jaś Fasola na DVD, a wygląda jak na VHS. Są wszystkie, tam jest chyba 6 odcinków tego oryginału, plus Jaś Fasola pierwszy oraz Jaś Fasola drugi. Miłośnik DVD również się pojawił. Gdzie pieseł, to już mówiłem. Jaką dałeś najniższą ocenę Leprekonowi? Nie mam pojęcia. Możliwe, że za chwilę sprawdzimy, bo będziemy wybierać filmy, więc będę miał włączone filmy, więc można będzie sprawdzić, ale chyba rzeczywiście bardzo, bardzo źle. Jest i Polonista, dobry wieczór, fajnie, że jesteś jak najbardziej. Także bardzo mnie to
Bardzo mnie to cieszy. Więc słuchajcie, to było wszystko, co dostałem, ale zaczniemy sobie wybierać najlepsze i najgorsze. Słuchajcie, co do produkcji jest tylko i wyłącznie jeden warunek. Nieważne, czy mówimy o filmie, czy mówimy o serialu. Jeżeli o serialu, to opowiedzmy o konkretnym sezonie. Premiera tego filmu, o którym będziemy mówić, musiała przypaść pomiędzy 1 stycznia 2025 a 31 grudnia 2025. Nie ma znaczenia, czy było to kino, czy było to DVD, czy jakaś inna platforma VOD. Pewnie, że tak w tym momencie śmigamy. Ja to będę wszystko sprawdzał, będę weryfikował, więc zaczniemy. Zaczniemy sobie, bo zawsze jest tak, że jeżeli chodzi o filmy, to robiliśmy top 10, jeżeli chodzi o seriale i tak dalej, ale potem się okazało, że jest wielki problem, więc filmy najlepsze i najgorsze zrobimy top 10, czyli tutaj można spokojnie być, może być dużo propozycji, ale jeżeli chodzi już o najlepszego, najgorszego aktora, aktorkę, to wybierzemy tylko top 5 i z serialami będzie podobnie. Więc nie będziemy tutaj za bardzo kombinować. Więc zaczniemy może, zaczniemy od najlepszych. Najlepszy film damy 2025, panie i panowie. Zaczniemy od filmu. I słuchajcie, zasada jest taka. Podajecie mi propozycję. Podajecie mi propozycję filmu. Mówię, premiera pomiędzy 1 a 31, 1 stycznia, 31 grudnia i jeżeli dwie kolejne osoby na czacie potwierdzą, to będzie w porządku. Dlaczego nazywam niektóre filmy pułkownikami? Nie pułkowniki przez U, tylko przez U z kreską, ponieważ one są odłożone, jak na przykład, załóżmy na przykład ten film. O, proszę bardzo. On jest odłożony na półkę, ponieważ jest to produkcja, której albo nie widziałem w ogóle, albo widziałem ją tak dawno, że nie pamiętam, więc odkładam go na półkę. Jest to tak zwany mój pułkownik. Kiedy sobie rzeczywiście go obejrzę, więc w ten sposób. Więc słuchajcie, zaczniemy od najlepszych filmów. Ja sobie tutaj zapiszę listę, mam oczywiście najlepsze filmy. Wybieramy top 10, ale jeżeli pojawi się więcej propozycji niż tylko 10, to nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma z tym najbardziej najmniejszego problemu. Możemy wtedy na listę podrzucić kilka. Po dzisiejszym odcinku ja zrobię listę i będziecie sobie głosowali, będziecie sobie wybierali i będziemy tutaj patrzyli. Sobie włączę filtr, sortuj po oceny od najwyższych, skoro na razie. Dajecie film, tutaj Jason wrzuca zniknięcia, proszę bardzo. Oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o filmy, to będzie najwięcej tytułów, będzie najwięcej filmów, które tam można gdzieś wrzucać. Daj mi rok produkcji, sobie jeszcze tutaj oznaczę. Proszę bardzo. Więc mamy zniknięcia, panie i panowie. Zniknięcia. Czy ktoś chciałby potwierdzić, że film Zniknięcia to jest produkcja, którą warto uznać za najlepszą minionego roku i chcielibyście, ażeby ta produkcja, ten film, po angielsku oczywiście Weapons, był w głosowaniu. Jeżeli tak, potrzebuję jeszcze dwie osoby, które podbiją i powiedzą, tak, ten film rzeczywiście mi się podoba, bo to, że dzisiaj te tytuły padną, to nie jest równoznaczne z tym, że ten film został najlepszym czy najgorszym. Nie, to są na razie propozycje. Dajcie propozycje i później z listy tych właśnie filmów będziecie tylko i wyłącznie wrzucać. Proszę bardzo, Wiktor podrzuca również Zniknięcia. Więc potrzeba jeszcze jedną osobę, która by powiedziała, że Zniknięcia jej się podobały i chciałaby, ażeby ten film był. Proszę bardzo, Polonista jeszcze wrzuca tak, więc Zniknięcia lądują na miejscu pierwszym do głosowania. Tutaj patrzę, że Jojkowski jest. Okej. I Swear, 28 lat później, Better Man, Oddaj ją, No Other Choice, Code 3, Late Shift, Superman. Grubo, mnóstwo tytułów, więc zobaczymy. I Swear, już patrzymy. Słuchaj, Szyszek, na Putina będziemy też głosowali, ale to domyślam się, że bardziej w kategorii najgorszych filmów. Także zobaczymy. I Swear, okej, dobra, mam ten film, ale czy była polska premiera? Trzeba będzie rzeczywiście sprawdzić. Cierpiący na zespół Tureta, młody mężczyzna mierzy się z wyzwaniami. Więc słuchajcie, Jojkowski porzucił, więc I Swear teraz. Czy według was I Swear to jest propozycja, którą byście chcieli wrzucić do listy? Więc jeżeli tak, to czekam. Niech jeszcze dwie osoby wpiszą, powiedzmy, będziemy odliczać, żeby nie było, chociaż czekajcie, gdzieś tam, nie było polskiej premiery. No jak nie było polskiej premiery, nawet nie ma co gadać, dodamy do kolejny film. 28 lat później, widzę, że podrzuciłeś. 28 lat później oczywiście miał swoją premierę. Czyli czy chcecie, aby 28 lat później, bo miał polską premierę? Pewnie, że tak. Musiał mieć, przynajmniej tak pokazuje Filmweb.
Więc co wy o tym myślicie? Czy 28 lat później to jest produkcja, która was rusza, którą byście chcieli, żeby rzeczywiście była? Dobra, Wiktor, widzę, że wrzucasz grzeszników, zaraz popatrzymy. Tutaj widzę, że grzesznicy się pojawiają. Na razie 28 lat później. Czy tak, powiedzmy, poczekamy do... Czekajcie, gdzieś tu powinienem mieć zegar przecież. Mi się wydaje. Jest zegar, proszę bardzo. Więc jak przejdzie do 10 sekund, to a macie czas, a jak będzie 10 sekund, to będzie koniec. O, tutaj się zegar pyka. Czy ktoś jeszcze chce 28 lat później? Nie, nie ma nikogo. Nie ma nikogo więcej, więc robimy w ten sposób, że zatrzymujemy zegar i 28 lat później nie jest brane pod uwagę. Better Man, panie i panowie. Better Man to jest oczywiście biografia Robiego Williamsa. Mi się jak najbardziej ten film... W ogóle ja powinienem wam to pokazywać. To byłoby chyba rzeczywiście sensowniej, co? Tam mi się wydaje, pewnie, że tak. Share screen, udostępnij ekran, proszę bardzo. Czy to jest w ten sposób, czy to jest karta? Karta, proszę bardzo. Dodaj, nie w ten sposób. Ja muszę być na małym, a to musi być na dużym. Proszę bardzo. To jest ta produkcja, Better Man. Ja dałem 9 na 10, także rzeczywiście ja poszalałem, mi się ten film, sama koncepcja mi się bardzo podobała. Czy komuś rzeczywiście się spodobał Better? Cześć Jurku, witam cię bardzo serdecznie. No niestety 28 lat później nie uzyskało wystarczającej liczby głosów. Także odpalimy tutaj zegar i czekam, czy rzeczywiście Better Man jest dla was czymś fajnym, czymś ciekawym. Porywający portret zwykłego brytyjskiego chłopaka, który podbił świat rozrywki najpierw w zespole Take That, a potem w karierze solowej. Dobra. Widzę, że wam się jak najbardziej Better Man nie podoba. Aż tak bardzo, żeby go rzeczywiście wrzucić. Kolejnym filmem, który tutaj podrzuciłeś, a ja w ogóle sprawdzę, żeby to rzeczywiście było troszeczkę... Oddaj ją, proszę bardzo. Też chyba takich jeden z tych mało znanych, co? Horrorów czy produkcji. Umówmy się w ten sposób, że tutaj popatrzę, co tutaj wy piszecie. Jojko, weźmiemy z swoich produkcji jeszcze Superman. Słuchajcie, Superman. Teraz, czy według was Superman, proszę bardzo, to jest film, który byście chcieli, ażeby był podany pod głosowanie. Dałem 8 na 10. Widzę, że ocena wśród widzów 6,5, wśród krytyków 6,7. Czy Superman? Potrzebuję jeszcze 2 osoby, które potwierdzą, tak, Superman jak najbardziej śmigam i niech idzie. Bo to byłoby rzeczywiście w miarę ciekawe, w miarę interesujące, bo akurat Superman próbuje pogodzić swoje dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. Jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i ludzkiej drogi w świecie, który uważa tę wartość za przestarzałe. Tutaj widzę, że Sasik wrzuca, że 3 razy tak na supermężczyznę, więc jeszcze jedna osoba, która musi tak, chce, ażeby Superman zaszalał, a żeby Superman był. Mówię, jest oprócz tego, że muszą 3 osoby powiedzieć, jest jeden wymóg. Premiera musi być pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia. Oczywiście widzę, że Filmweb pozmieniał, bo kiedyś było tutaj na stronie głównej pokazana data premiery, a tak to będzie wchodzić. Więc słuchajcie, odliczanie jest, Wiktor wrzucił, więc jak najbardziej. Superman zaraz po zniknięciu wjeżdża na listę. Tutaj widzę, że było jakieś inne. Proszę bardzo, tak. Tutaj Wiktor też podrzucił Grzeszników, panie i panowie. Grzesznicy. Pokaż mi. Grzesznicy. Sinners. Jak najbardziej. Jest to 6,9 od widzów, 7,3 od krytyków. Ja dałem również 7, więc mi się bardzo podobał. Chcąc zostawić ze sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. To jest taki bardzo nieoczywisty horror. Tutaj widzę, że Jason Kruger również podbija Grzeszników, więc jeszcze jedna osoba i Grzesznicy również będą brani pod uwagę. Proszę bardzo, Szyszek wrzucił, pewnie, że tak, i Adalet również, więc już mamy 3 filmy. Grzesznicy. Słuchajcie, czekam na wasze propozycje, także możecie spokojnie podbijać. Ja tutaj zobaczę w międzyczasie, co ja tutaj bym wam mógł podbić. O, proszę bardzo, u mnie Superman też się pojawił, także zobaczymy. O, może ta produkcja, słuchajcie. Czemuż by nie? Pewnie, że tak. Moja propozycja jest taka dla was, panie i panowie. Predator, ale pogromca zabójców, czyli ta animacja Disneyowa. 6,7 od was, 6,6 ocena krytyków, moja 8 na 10, no ale wiadomo, jako fan Predatora
pewnie zawyżyłem. Przygodowa animacja, która rozgrywa się w uniwersum Predatora. I jak najbardziej jest to film, który... Który co? Który dzieje się w uniwersum i jest w kanonie, w kanonie powinienem rzec. Widzę, Adalet, twoją propozycję zaraz będzie wrzucona jako kolejną, już nawet widzę, że podbita jest przez 3 osoby, więc zaraz tutaj wrzucimy, ale na razie Predator. Predator, pogromca zabójców. Dajcie mi znać, czy rzeczywiście wam to się podobało. Możemy też Badlands podrzucić pod głosowanie jak najbardziej. Nie ma najmniejszego problemu. Tak, jedna bitwa po drugiej od razu w ogóle zaraz wskoczy, bo tutaj widzę już chyba 4 czy 5 osób zarzuciło ten film, więc nie ma problemu. Teraz, czy Predatora chcecie? Czy chcecie Predatora, pogromcę zabójców? Ja zapiszę jedna bitwa po drugiej od razu. Bitwa po drugiej. Dobra, panie i panowie, czekam jeszcze sekundkę i będziemy zmieniać na kolejnego potworasa, mi się wydaje, rzeczywiście. Dobra, Predator odpada, nie wzbudził was takiego szaleństwa jak u mnie, ale widzę, że Frankenstein, bo tutaj już się pojawia, tutaj popatrzę, Adalet, Frankenstein, proszę bardzo, ja dałem 7 na 10, Adalet daje Frankensteina, Jurek Piechota podbił Frankensteina, i jeszcze Jason Kruger również podbił Frankensteina, więc Frankenstein również na tej liście ląduje. Ja tylko przypomnę, że wybieramy, nominujemy, właściwie wy nominujecie filmy do listy najlepszych filmów 2025 roku. Każdy tytuł, który podacie, potrzeba, żeby jeszcze 2 osoby go podbiły i wtedy trafia na listę i będziecie później głosowali. Ale to jeszcze Predator ok, tylko bez tej części z samolotami. No rzeczywiście, może tak to niekoniecznie wyglądało, no ale wiesz, akurat nie można mieć wszystkiego. Także tak to jakoś jest. Teraz wybieramy najlepsze. Oczywiście wasz pomysł, żeby przyznać im nagrody Złotego Marcina. Pewnie, że tak, Złotego Marcina, więc czemuż by nie. A tym najgorszym będą dostawały inne. Boom, de la boom, cześć, Berek, dobrego Marcinie, właśnie dobiegłem do domu, kompa odpaliłem, co było? Właśnie, to może powiem, wybieramy w tym momencie najlepsze filmy. Czyli nominujecie filmy do tejże nagrody i jest już w tym momencie 5 propozycji. Zniknięcia, Superman, Grzesznicy, Jedna bitwa po drugiej, a także Frankenstein. Więc czekam, aż padnie film kolejny. Może do każdej listy. Ile tytułów może być max do każdej listy? Do filmów, bo tutaj akurat rzeczywiście jest najwięcej propozycji. Obstawiam, że tak 11, może 12 maksymalnie. Wiadomo, że niekoniecznie. Jeżeli chodzi o seriale, role aktorskie, tutaj się zawęzimy tylko i wyłącznie do 5, także będzie. Jedna bitwa po drugiej. Wiktorze już jest w tym momencie na liście. Jest już na liście. Mamy Zniknięcia, Supermana, Grzeszników, Jedna bitwa po drugiej, a także Frankenstein. Chodzi o to, że nie dawałem Jedna bitwa po drugiej. Z tego względu, że po prostu na czacie od razu się pojawiło z 5 osób, które powiedziały tak, jak najbardziej to, więc oczywiście tak to wyszło. Ja Frankensteina poprzednią propozycję dałem 7 na 10, ale niech będzie. Patrzmy, co jeszcze można byłoby wrzucić. Zobaczmy. Czemuż by nie, może się akurat uda ten film wrzucić. Ja tutaj wam pokażę. To jest akurat produkcja, którą ja bym chciał wam zaprezentować. Zobaczymy, czy was zainteresuje. Ostatni Wiking z Madsem Mikkelsenem. Wasza ocena to 7,4, krytyków 6,4, a ja dałem aż 8, więc rzeczywiście bardzo mocno. Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek. Jego brat Manfred, jedna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość. Więc rzeczywiście to jest moja propozycja dla was. Dajcie znać, czy wam by się to podobało, czy ten film był fajny. To nie jest taka typowa komedia. Ja bym powiedział bardziej, że to jest komediodramat, no ale rzeczywiście ciekawa produkcja. Więc czy Ostatni Wiking to jest coś, co byście chcieli zobaczyć? Tutaj widzę, że pojawiają się kolejne propozycje, więc jak najbardziej cześć Oli, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Melduje żona na czacie, melduje się na czacie, pewnie się domyślam. I też widzę, że Jurek też podrzucił kolejną propozycję, więc dajcie znać, czy interesuje was to. Niestety nie oglądałem jeszcze Wikinga, no szkoda, bo akurat w miarę ciekawa propozycja. I to nie mówię dlatego, że miałem od dystrybutora, to chyba Best Film mi się wydaje, że miałem
tak zwany screener, ale akurat po prostu mi się podobał, więc zobaczymy. Czy chcecie? Chyba rzeczywiście nie ma tutaj osób, które byłyby zainteresowane, więc lecimy dalej po kolei. Jurek Piechota wrzucił, tak, Nieubrana broń, ta najnowsza, czyli ta z Leslie Nielsenem, nie z Leslie Nielsenem, z Leon Nielsenem mi się podało. Nieubrana broń. Proszę bardzo, tak, tam gdzie jest tylko jeden człowiek ma szczególny zestaw umiejętności, aby dowodzić policyjną jednostką specjalną. Porucznik Frank Drebin Jr. podąża śladami ojca w komedii Nieubrana broń. Dajcie znać, czy chcecie. Potem idzie propozycja Wiktora i Jasona, widzę. Także będzie. Ale widzę, że właśnie ta kolejna propozycja ma już w tym momencie więcej rzeczy. Także dajcie znać, czy was poszło, niestety powiedziałem, co? Nieubrana broń, czy was to rzeczywiście interesuje, panie i panowie? Widzę, że jest, że można zobaczyć na VOD, ciekawe gdzie jest. Gdzie jest dostępna? Na Prime, proszę bardzo. Rakuten, możesz sobie wreszcie obejrzeć, bo akurat do tej pory nie miałem jakiejś takiej możliwości. Kiedy jakiś wspólny seans jak najbardziej w najbliższy piątek. Także dajcie znać, czy was ta propozycja interesuje. Powiedzmy, odliczymy jeszcze kilka sekund i będziemy zaraz patrzeć. Sześć trzy według was, 6-4 wśród krytyków. Jak mówiłem, widziałem tego filmu, aczkolwiek ostatnio nadrabiam. Cześć Marcin, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Wybieramy inaczej. Nominujecie filmy do 10 najlepszych filmów 2025 roku. I widzę, że skoro nie ma zainteresowanych, żeby powiedzieć, iż film z Leslie Nielsenem, no to lecimy dalej. Tutaj oczywiście pojawił się wcześniej Wiktor. Wiktor tutaj widzę, że wrzucił Nosferatu. Pewnie, że tak, ale jest Nosferatu po raz pierwszy. Jason Kruger podrzucił Nosferatu po raz trzeci i Jurek Piechota wrzucił Nosferatu po raz czwarty. Więc Nosferatu oczywiście bez dalszych ceregieli jest nominowany od was, także w porządku. Sny o pociągach, tak nie 9.2. Zaraz nie znam tego tytułu, zobaczymy. Sny o pociągach. Jest tutaj, proszę bardzo, Train Dreams. Okay. Tak, była światowa premiera, polska premiera 21 listopada, patrzcie, aż prawie rok później. Spokojnie, Drwale doświadcza miłości i straty w przychodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku, więc czy ktoś jeszcze chciałby podbić Sny o pociągach, Train Dreams, akurat rzeczywiście. 7.1 ocena od was, 6.9 od krytyków. Popatrzmy, kto obsadził, tutaj widziałem, że włącz adblocka, nie mam adblocka włączonego, a właściwie chyba mam, ale nie będę wyłączał. Joel Edgerton, tak, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon, także rzeczywiście całkiem ciekawa obsada. Will Patton, o kurczę, ja dawno go nie widziałem w żadnym porządnym filmie. No, troszeczkę to czasu już było. Więc dawajcie znać, czy chcecie rzeczywiście ten film, ażeby był. Dobra, Jurku, twoja propozycja będzie kolejna. Bo tutaj widzę, że już jest. Słuchajcie, Sny o pociągach. Polska premiera, 21 listopada, więc relatnie nowy film. Wiktor, widzę, że twoja propozycja też wjedzie. Ktoś jeszcze? Chyba rzeczywiście nikt nie chce Sny o pociągach. Więc wrzucimy kolejną propozycję, tym razem od Jurka Piechoty. Balerina z uniwersum Johna Wicka mogę zaproponować. Proszę bardzo. 6,5 ocena od was, 6,0 od krytyków, 7,0. Eve, godna następczyni Johna Wicka, perfekcyjnie władająca każdym typem broni, zrobi wszystko, by dopaść mordercę swojego ojca. Więc teraz głosujecie, czy chcecie, ażeby balerina była tutaj. Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane, Angelica Houston, Gabriel Byrne. Także jak widzicie, świetna obsada. Norman Reedus, Lance Reddick, to chyba jego ostatnia rola, jeżeli dobrze pamiętam. Później już niestety od nas odszedł. Więc dajcie znać, czy chcielibyście, ażeby balerina. Nie widziałem tego. Marcinie, 28 lat później już było głosowane, niestety nikt się nie tutaj w ogóle balerina. Dobra, balerina wjeżdża. Bo są
jeszcze komentarze od Jojka, od Oliego i od Jasona Krugera, także jak najbardziej niech będzie. Tutaj mi się wcześniej też wyświetliło, proszę bardzo, gdzieś tutaj patrzę. Wiktor podrzucił F1 film. Na pewno się Lincoln ucieszy, bo Lincoln jest wielkim fanem. Także jak najbardziej. Tutaj widzę, że jest po raz pierwszy. Jojko dorzucił, proszę bardzo, po raz drugi. Więc i Jurek Piechota dorzucił po raz trzeci. Więc proszę bardzo, to jest F1 film. To jest wszystko od Was. To jest wszystko. Także dawajcie znać, jakie macie jeszcze tytuły. Tutaj patrzymy. Liam i Pamela to mega chemia, nie tylko na planie, szacun. No widzisz, ale no, trzeba też nadrobić. Muszę. 28 lat kupiło mnie w tym roku, ale jestem fanem serii, więc niedługo będę miał kolejną szansę obejrzeć, bo będzie 28 lat później tam Świątynia Kości, czy rzeczywiście jakoś tak. Nie, ankiety jeszcze nie ma. Na razie podajecie filmy, które tę ankietę dopiero stworzą. Ja ją, powiedzmy, wybieramy najlepszy film, tak? Powiedzmy, wy podacie z 12 tytułów do tej ankiety, ja ją stworzę i będziecie przez 2 tygodnie sobie głosowali. Na razie dzisiaj tylko i wyłącznie zbieramy propozycje do tej ankiety. Adalet wrzuciła Oszukać przeznaczenie, Więzy krwi, proszę bardzo. Pamiętam, że Oszukać przeznaczenie widziałem. Więzy krwi. Pokaże się, proszę bardzo, ta produkcja. 6,2 od Was, 6,6 od krytyków, damy 7 na 10. Dręczona koszmarami dziewczyna odkrywa, że jej babcia przed laty oszukała przeznaczenie. Teraz śmierć postanowiła upomnieć się o całą rodzinę. Komu się jeszcze to podoba? Bum, bum, twoja propozycja będzie kolejna. W tym momencie Oszukaj przeznaczenie. Muszę przyznać, że akurat podobało mi się podejście do tematu, że nie kolejny raz mamy wypadek, to, tamto, siamto, tylko rzeczywiście troszeczkę inaczej postanowili ugryźć ten temat, a przy okazji stworzyli bramę brandenburską, bramę floriańską i tak dalej do kolejnych części. A Oli, twoja propozycja odnośnie jednorożca będzie również brana pod uwagę. Także panie i panowie, teraz póki co Oszukaj przeznaczenie. Mamy już 8 filmów, więc umówmy się, że jeszcze 5. Jeżeli wybieramy jeszcze 5 filmów do najlepszych, także zobaczymy. Chyba że rzeczywiście jakoś tak się rozszalejecie i będzie tych tytułów całe mnóstwo, no to wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Odliczanie co do Oszukaj przeznaczenia, panie i panowie. 3, 2, 1, 0. No chyba rzeczywiście wystarczy, więc nie będzie. No to teraz Bugonia. Tak, teraz Bugonia. Już tutaj zobaczymy. Już wam pokażę. Bugonia 2025. Proszę bardzo, to jest ten film. Bugonia podąża za 2 młodymi mężczyznami, którzy mają obsesję na punkcie spisków. Porywają szefową dużej firmy, przekonani, że jest kosmitką zmierzającą zniszczyć Ziemię. Oczywiście Jorgosa Lanthimosa, więc nie mogłoby oczywiście w obsadzie zabraknąć Emmy Stone. No to rzeczywiście jest jak najbardziej oczywista oczywistość. Mamy tutaj Bugonię po raz pierwszy. Oli wrzuca Bugonię, więc jeszcze jedna osoba, tak jak Sasik to zrobił teraz, i Bugonia jest na liście nominowanych. Ale też Oli podrzucił, panie i panowie, Śmierć jednorożca. Proszę bardzo. Death of a Unicorn. 5,1 wasza ocena, 4,7 wśród krytyków, więc rzeczywiście całkiem nisko, można powiedzieć. Elliot i Ridley śmiertelnie potrącają samochodem jednorożca, po czym zawożą jego ciało na odludzie do bogatego prezesa firmy farmaceutycznej. Czy to wam by się podobało, panie i panowie? Zaraz Oli powiem jeszcze raz o wszystkim. Śmierć jednorożca. Słuchajcie, dzisiaj tworzymy listę filmów, które wy nominujecie, więc później, domyślam się, że pewnie jutro albo pojutrze, zrobię ankietę. Ona oczywiście nie będzie na YouTube, bo YouTube pozwala chyba tylko 4 albo 5. Ja ją zrobię na innym serwerze i wrzucę na wszystkie moje media społecznościowe linki do tej ankiety. Będziecie przez 2 tygodnie mogli wybierać najlepszy i najgorszy film, najlepszy i najgorszy serial, najlepszego i najgorszego aktora i najlepszą i najgorszą aktorkę. I później w odcinku na żywo, który będzie na początku lutego, czyli będzie to dokładnie 1 lutego, ogłoszę to, co wy wybraliście. Dzisiaj tylko i wyłącznie zbieramy propozycje, więc jak najbardziej. Dobra, widzę, że nie ma tutaj pomysłów. Wiktor mówi, że słaby film. No okej, no to skoro nie ma, no to lecimy dalej. Co było tutaj propozycja? Jurek wrzucił Lilo i Stitch.
Lilo i Stitch. Proszę bardzo, wersja aktorska. 7,2 ocena widzów, 6,8 ocena krytyków. Ja nie widziałem tego filmu. Jak widzieliście, jest zaznaczone, że nie interesuje mnie. Nie lubię tych aktorskich wersji od czasu, kiedy poszliśmy z Mają na Dumbo. Opowieść o samotnej hawajskiej dziewczynce i zbiegłym kosmicie, który pomaga jej naprawić zepsutą, powiedzmy, rodzinę. Kto rzeczywiście mówi jak najbardziej Lilo i Stitch. Jojko, twoja będzie propozycja kolejna. Gdzie tutaj jest? Proszę bardzo. Już tutaj patrzę. Proszę bardzo, to sobie włączyć muszę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Okej. Już, panie i panowie. Dobra. Lilo i Stitch. Bum badabum. Było fajnie. Oli, Oli. Lilo, proszę bardzo. No to dajmy Lilo i Stitch. Lilo, Stitch. Dobra. Kolejna propozycja, w której patrzę. Jojko wrzucił Thunderbolts, panie i panowie. Nowi Avengersowie. Thunderbolts. Co myślicie o tej produkcji? Grupa złoczyńców zostaje zrekrutowana przez rząd, aby wykonać tajną misję. Proszę bardzo. Widzicie, obsada jest zadziwiająca i duża. Naprawdę z poprzedniej produkcji tylko tych dwóch dżentelmenów, chociaż też Walker również był przecież wcześniej. Florence Pugh jako Jelena Belowa, Sebastian Stan jako Bucky Barnes, Julia Louis-Dreyfus jako Valentina Allegra de Fontaine, Louis Pullman Sentry, David Harbour Red Guardian, Wyatt Russell US Agent, Hannah John Kamen jako duch, Olga Kirilenko tak Taskmaster. Kurczę, szkoda, że ją tak brzydko potraktowali, więc jak najbardziej. Czy uważacie, że Thunderbolts to jest propozycja całkiem rzeczywiście dobra? Już tutaj patrzę, co piszecie. Wiktor porzuca Thunderbolts. Pewnie, że tak. Marcin, obejrzyj Lilo, nie pożałujesz, będzie fajnie. Ja ogólnie nie jestem fanem tych właśnie produkcji, bo mi się to nie podoba, co oni robią. I pamiętam, jak byliśmy właśnie z Mają na Dumbo. To było Dumbo, przypomnę, w reżyserii Tima Bartona. No to Maja, tato, ja się boję. No więc rzeczywiście nie ma co. I tutaj Bombodebum wrzuca, tak, Thunderbolts jest git i jeszcze Oli podrzuca, więc Thunderbolts dajmy jak najbardziej. Thunderbolts. Dobra. Co byście jeszcze, panie i panowie, podrzucili? Mamy teraz Thunderbolts, tutaj widzę, że nie ma żadnych innych propozycji. Zobaczę, co ja tam również wcześniej wrzuciłem. Pokaż. Tam jeszcze mogłem wrzucić moje... A to zrobimy w ten sposób. Zrobimy to inaczej. Zobaczę, tutaj się... Wy tutaj podrzucajcie propozycje, jeżeli macie jakieś... Tutaj widzę, że pojawiły się dwie. Zaraz je tutaj odczytam. Zaraz będziemy patrzeć. Proszę bardzo. Ciach, pach, prach. Balerina była, to już było. Dobrze, zaraz wam powiem, bo w tym momencie mamy 11 propozycji. Zaraz wam powiem dokładnie, co już było, co już jest na liście nominowanych. Co już stwierdziliście, że byłoby fajnie, ażeby o tym pomówić. Mam w tym momencie takie, wrzuciliście propozycje. Zniknięcia, Superman, Grzesznicy, Jedna bitwa po drugiej, Frankenstein, Nosferatu, Balerina, F1 film, Bugonia, Lilo i Stitch, Thunderbolts. Tutaj widzę, że wrzucacie kolejny. Proszę bardzo, bo ja to biorę w kolejności pojawiania się. Tak nie wrzuca Żywy czy Martwy, film z serii Na noże. Jest tutaj taka propozycja. Tutaj widzę, że Jojko podrzucił Żywy lub Martwy. Baba Domu Zniknięcia już jest na liście. Już w tym momencie jest na liście, to jak najbardziej się powiem, może ja w ogóle powinienem tę listę zapisywać gdzieś tutaj, co? To byście dokładnie widzieli, co jest na liście. Nie byłoby rzeczywiście żadnych problemów. No zobaczymy, może tak akurat zrobimy. Proszę bardzo. Wiecie co, ja tak akurat rzeczywiście zrobię. Tak będzie chyba najlepiej. Ja sobie tutaj tę listę otworzę i wam zaraz ją pokażę. To będzie chyba najfajniej, będziecie na bieżąco.
Ciach, proszę bardzo. Teraz jest głosowane, co tutaj było rzeczywiście żywy lub martwy. Żywy lub martwy. Są 2 głosy na żywy lub martwy. Widzę, że jest trzeci, więc jak najbardziej ten film również będzie brany pod uwagę. Tylko sobie zapiszę tutaj te wszystkie filmy. Pokażę wam listę, więc będziecie na bieżąco i będziecie mogli spokojnie wrzucać, żeby się nie powtarzały tytuły, bo to akurat nie ma. Jedna. No widzicie, że akurat ja najszybszy nie jestem, no to troszeczkę czasu zajmie. Jeżeli chodzi o głosowanie, w głosowaniu będziecie mogli w każdej kategorii oddać tylko i wyłącznie jeden głos. Więc trzeba będzie się zastanowić dokładnie, co będzie się chciało, na co zagłosować. Ok, już tutaj prawie mam i będziemy zaraz i zaraz wam dokładnie pokażę, jakie to są filmy i będziemy i tutaj widzę, że jeszcze kolejny film, żywy lub martwy. Żywy czy martwy? Żywy czy martwy? Umówmy się, że napiszę 3, trójka po prostu, bo to będzie akurat w ten sposób będzie dużo łatwiej. Dobra, Jojko podrzucił, panie i panowie, że Sisu. On by chciał ten film, że tak powiem, ażeby był ogarnięty, więc co wymyślicie na temat Sisu? Ja wam tutaj zaraz pokażę. Tenże film, oczywiście mowa o drugiej części. Druga część filmu Sisu miała swoją premierę nie tak dawno. Już wam tutaj udostępnię tę kartę, więc będziecie dokładnie widzieli, o czym tutaj jest gadane. Proszę bardzo. Mężczyzna powraca, by rozebrać dom swojej rodziny, zamordowany podczas wojny i odbudować go w innym miejscu. Znajduje się sprawca zbrodni, dowódca czerwony, rozpoczyna się brutalny pościg przez cały kraj. Taka rzeczywiście jest pomysł. Jojko, twój kolejny tytuł będzie również brany pod uwagę. Od pierwszej części na noże odbiłem się, kontynuacji nie widziałem, warto. No, wydaje mi się, że to jest w porządku, nie jest to bardzo złe, nie jest to rewelacyjne, także może spokojnie być. Dajcie znać, co wy myślicie na temat Sisu. Czy ja w ogóle mogę wam udostępnić jakoś, że tak powiem, udostępnić wam, ale to... Aha, mogę, proszę bardzo, ale to muszę zrobić w ten sposób. I tutaj będziecie widzieli dokładnie, co jest grane. Proszę bardzo, co już w tym momencie jest. O, także jak najbardziej. A nie, dobrze. Chociaż w sumie jakbym zrzucił, to też będzie, że jest w tym momencie Sisu. Czy to konkretne okno? Okno, dobra, niech będzie. Czekamy na Sisu, jest pomysł, ale chyba rzeczywiście widzę, że nie ma rzeczywiście zainteresowanych, więc lecimy dalej. Ludkowie, bo tutaj widzę, że jest kolejna propozycja. Film z roku również tego. Więc to musi być jak najbardziej pokazywać. Tutaj udostępnij. Tak, proszę bardzo. Tutaj wyrzucony jest przez Jojka również. Together, panie i panowie, czyli razem. Uczucie łączy Millie i Tima. Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek i życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji, więc dziwny film. Także zobaczymy jak to będzie. Tutaj widzę, że Oli podrzucił kilka, więc będziemy zaraz jak najbardziej jego propozycje brać też pod uwagę. Co to jest w ogóle za gatunek? Australijski film? Nie kojarzę, no ale rzeczywiście ocena 6,3 od was i 6,7 od krytyków, więc całkowicie nie najgorzej. A tutaj widzę, że już pojawił się Babadum i Oli wrzucili, więc panie i panowie, Sisu też się dorzuci do listy. Sisu 2. Czy Together was interesuje? Jeżeli tak, to dawajcie znać co, gdzie, jak i kiedy, panie i obejrzyj skruchu horror to jest. No widzisz, akurat muszę obejrzeć, chociaż nie wiedzieć czemu. Wszyscy uważają, że horror to jest mój ulubiony gatunek, ale trzeba będzie pewnie zobaczyć. O, widzę, jest online dostępny, gdzie już można obejrzeć go.
Na Prime jest, o jacie, ileż czego jest na Rakutenie, na VOD, więc pewnie, że można to jak najbardziej sobie zobaczyć. Dobrze. Stasik podbija Together, więc jeszcze jedna osoba i Together będzie na liście nominowanych do tego, ażeby rzeczywiście o tym filmie żeby był na liście. Już tutaj patrzę, co tutaj się dzieje. Czy mam żywy? Tak. Żywy lub martwy? Tak. Sisu 2. Tutaj sobie porzucimy. Bumba mówi, że taki na raz do obejrzenia, więc niekoniecznie, ale Wiktor podrzuca Together, więc Together, czyli razem wrzucimy również na listę. Przypomniałem, to są tylko i wyłącznie filmy, nominacje. To nie jest tak, że ten film już dostaje jakby to powiedzieć, nagrodę. Na razie jeszcze rzeczywiście jeszcze nie. Dobra, ale tutaj widziałem, że pojechało kilka rzeczy. Oli, Wielki Marsz. Ekranizacja Kinga, Kiedy twoja Recka? Film spoko, zakończenie bardzo mnie zaskoczyło. Inne niż w książce. No bardzo dobrze, że inne, bo akurat King ma bardzo duży problem z zakończeniami filmów. Przepraszam bardzo. Wielki Marsz. 50 wybranych nastolatków bierze udział w marszu, który przeżyć może tylko zwycięzca. There can be only one. Więc teraz ten film bierzemy pod uwagę. To będzie propozycja numer 13 teraz, czy 14, czy więcej. Together, Sisu 2. Tak, będzie propozycja numer 15. Więc dajcie znać, czy ta produkcja Was interesuje jak najbardziej. Najlepsze, tylko najlepsze filmy w tym momencie, póki co. Wielki Marsz, tak, wrzucił Jason i Wielki Marsz, tak, wrzuciła Adalet. Dobra, więc słuchajcie, póki co ja Wam pokażę, zanim tutaj wybierzecie jeszcze jakąś inną produkcję, którą byście chcieli podrzucić, ja Wam pokażę, jakie w tym momencie filmy wrzuciliście, nominowaliście do najlepszych produkcji minionego 2025 roku. Już Wam tutaj pokazuję, proszę bardzo. Więc mamy tak, Zniknięcia, Superman, Grzesznicy, Jedna bitwa po drugiej, Frankenstein, Nosferatu, Balerina ze świata Johna Wicka, F1 film, Bugonia, Lilo i Stitch, Thunderbolts, Żywy czy Martwy, część trzecia, Sisu 2, Together, a także Wielki Marsz. Czy macie jeszcze coś, co byście chcieli dorzucić do tej pięknie, rewelacyjnie jojkowskiej, naprawdę bardzo dobry pomysł, rzeczywiście świetny film, ja go akurat również obejrzałem, nie wiem, czy już nawet robiłem recenzję, czy nie, ale to naprawdę jest rzeczywiście bardzo fajny film, już Wam tutaj udostępniam tę stronę tego na Filmwebie, żebyście dokładnie wiedzieli, o jakiej produkcji jest mowa. John Candy, lubię siebie. Proszę bardzo, I like me. Dokumenty dzięki archiwaliom i wspomnieniom ukazuje życie i karierę i przedwczesną stratę jednego z najbardziej uwielbianych aktorów Johna Candy'ego. Więc rzeczywiście dajcie znać, czy Was to interesuje, czy John Candy to jest coś super świetnego. Czy jest to rzeczywiście rzecz, która Was jak najbardziej intryguje, interesuje. Czy Wam się, krótko mówiąc, podoba. Ja sobie łyknę herbatkę za ten czas. Jurek wrzuca, że John Candy najbardziej. O, widzę, że masz tam moją ocenę wśród znajomych. Mowa o Johnny Candy, już zobaczymy. Znajomi. Mariusz i Tomasz Jabłoński. No nie, jeżeli jesteś którymś z tych, to jak najbardziej. Jojko, to jak najbardziej. Czyli mamy już John Candy po raz pierwszy i czy będzie John Candy po raz trzeci, bo już jest tutaj po raz drugi od Jurka Piechoty. Jeżeli będzie, to lecimy, bo Jason Kruger wrzucił jak bardziej Johna Candy'ego. Więc lecimy. John Candy. Lubię siebie. Dobra. Umówmy się, że tutaj nie będziemy dawać, więcej 20 filmów, bo to akurat rzeczywiście nie ma za bardzo po co, ale tutaj było gdzieś rzeczywiście tak, Bum wrzucił Surfer z Nickiem Cage'em. Już tutaj patrzę.
czy taka produkcja z 2025 roku jest. Jest z 2024, ale możliwe, że polska premiera była w 2025 roku, bo to różnie akurat z tym wygląda. Więc akurat to będzie sprawdzane, także nie stresujcie w razie W, to jak najbardziej to będzie sprawdzało. Dobra, teraz w tym momencie, panie i panowie, surfer. Młody mężczyzna pragnący pokazać nastoletniemu synowi plażę swojego dzieciństwa musi toczyć nierówną walkę z bandą miejscowych surferów. 6-2 od widzów, 6-4 od krytyków, więc całkiem, no nie to, że super, ale tak sobie po prostu. U nas było w 25, no to akurat spokojnie, ja to sobie wszystko posprawdzam, także mi to nie robi żadnych problemów. Jest dostępny online, gdzie, o kurczę, na Prime, na Meku, na Polsacie, TV Smart, Rakuten, Player, mnóstwo rzeczywiście filmów, znaczy w wielu miejscach. Także jest dostępny tenże film. Umówmy się, że jeszcze, bo mamy w tym momencie już kilkanaście propozycji, że jeszcze 2 tytuły będą brane pod uwagę i jeżeli coś się nie wykluje, to będziemy patrzyli. A w tym momencie czekamy na Surfera z Nicolasem Cage'em, panie i panowie. Nicolas Cage, Ian McMahon, też znany facet, Miranda Tapsell, też rzeczywiście kojarzy, Justin Rośniak, więc dajcie znać, jak to wygląda. Ja w ogóle teraz widziałem sobie film Czwartkowy Klub Zbrodni. Jaki tam jest beznadziejny polski język, bo okazuje się, że jeden z bohaterów jest Polakiem. I od razu mi się przypomniał X-Men o Magneto, tak? O Magneto, jak tam mówili ci polscy robotnicy, jak mówili do niego, nie, proszę cię bardzo, nie rób tego. Mówię, po prostu masakra. Wydaje się być czarna komedia, thriller jest wrzucone, więc no teoretycznie nie ma. Dobra, słuchajcie, nie ma, że tak powiem, nie ma więcej zainteresowanych, więc Jojko podrzucił Mission Impossible, ostatnia. Mission Impossible 2025, gdzie to jest? To jest chyba Last Reckoning, tak? Taki nosi tytuł. Last Reckoning. Last Reckoning, czy coś tam, czy Final Reckoning? Nie, to chyba Final. Tak. Wróciłeś Babadum bardzo, bardzo dobrze. Mission Impossible 6-4 od widzów, 6-0 od krytyków, wydałem 7-0. Nasze życie jest sumą naszych wyborów. Tom Cruise powraca do jednej ze swoich popisowych ról tajnego agenta Ethana Hunta. Teraz rzeczywiście Mission Impossible bierzemy pod uwagę. Co wymyślicie na ten temat? Według mnie film jest w porządku. Nie jest to rewelacja, ale jest w porządku. Widzę też na wielu platformach dostępny, ale też będzie w telewizorni, więc zobaczymy, gdzie można zobaczyć. Pewnie w jakiejś... na Sky Showtime 2 będzie można zobaczyć. I to już dzisiaj, słuchajcie, u mnie dochodzi 20 czy 21, za półtorej godziny. Więc dajcie znać. Mission Impossible. Co wy na to? Coś, co wam się podoba, czy niekoniecznie? Potem jeszcze wybierzemy jeden film i pokażę wam, przeczytam wszystkie propozycje, które wybraliście, a żeby kandydowały do miana najlepszego filmu w dziejach 2025 roku. Dobra, widziałem parodii dla dorosłych. Dobra, nie będziemy mówić. No widzę, że chyba rzeczywiście nie ma zainteresowanych, więc jest tak sobie. Tutaj widzę, że Jojko wrzucił Warfare. Sprawdzimy. Warfare, proszę bardzo. I jeszcze weźmiemy pod uwagę jeden film. Warfare. Film oparty na prawdziwych doświadczeniach byłego żołnierza Navy SEAL Raya Mendozy wojny w Iraku. Więc rzeczywiście grubo. 7-0 od widzów, 7-1 od krytyków. Więc teraz film Warfare, panie i panowie, bierzemy pod uwagę. I zamykamy tutaj listę już na razie, więcej nie bierzemy tytułów pod uwagę. Jeszcze będziemy głosować Nikt 2 i Miki 17 i to wszystko. Więc czy to was interesuje? Dajcie znać. Warfare, póki co widzę, że Nikt już wchodzi bez problemu, więc mogę go wrzucić na listę, bo już będzie i czy będzie propozycja kolejna. Więc Warfare, panie i panowie, czy to jest coś, co was interesuje, czy chcecie, czy lubicie? Alex Garland i Raymond. Alex Garland, kojarzy nazwisko. On coś robił niedawno i co widzieliśmy? Oczywiście się film zwiesił, bo musiał się zwiesić.
Skąd ja mogę? Z Dreda. Nie z Dreda, coś innego, coś nowszego mi się wydaje. Coś nowszego musiało być. 28 lat później, proszę bardzo, stąd go właśnie kojarzę. I z Civil War. Okej, no to wszystko już jest jasne. Może być, czyli mamy drugą osobę, czy jeszcze jedna osoba. Ten film Ice Cube w internecie siedzi, to powinno wszystkie nagrody dostać w kategorii, co autor miał na myśli. On będzie pewnie nominowany, domyślam się, w kategorii najgorszego filmu, pewnie tam go wrzucimy, no ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, więc Warfare odpada. Nikt 2 był w propozycjach, ale ponieważ wrzucił go Wiktor, podbił go jeszcze Jason Kruger, a także jeszcze Jojkowski, więc Nikt 2 również jest na liście. I ostatnią propozycją wrzuciliście, to będzie jeszcze Mickey 17. Jest to ostatni film, o którym teraz dyskutujemy. Mickey 17. Co myślicie? Mickey kolonizuje nowy świat. Po śmierci jego wspomnienia pozostają w nowym ciele klona. Jun-Ho Bong. To jest jego rzeczywiście reżyseria. Robert Pattinson w roli głównej. Znaczy tego pojawia się Naomi Ackel, Steven Yeun, Mark Ruffalo, Toni Collette, więc rzeczywiście całkiem nie najgorsza obsada. Mickey 17. Dajcie znać, czy może być. Tak i Mickey tak, więc Mickey 17. I w tym momencie zamykamy listę, jeżeli chodzi o listę filmów nominowanych przez Was do miana najlepszego filmu 2025 roku. Zaraz Wam pokażę listę i powiem, jakie produkcje wrzuciliście i spośród których produkcji będziecie wybierali, bo to jest tylko i wyłącznie zależne oczywiście od Was. Takie produkcje, Panie i Panowie. 18 filmów. Zniknięcia, Superman, Grzesznicy, Jedna bitwa po drugiej, Frankenstein, Nosferatu, Ballerina, F1, Bugonia, Lilo i Stitch, Thunderbolts, Żywy czy Martwy 3, Sisu 2, Together, Wielki Marsz, John Candy, Lubię siebie, Nikt 2 i Mickey 17. Dziwne naprawdę jak dla mnie, że na przykład nikt nie stwierdził, że fajnie byłoby wziąć Avatar. Ale jednak stwierdziliście, że rzeczywiście Was to nie interesuje. No ale akurat tak to jest. I teraz najgorsze filmy 2025. Proszę bardzo. I tylko muszę oczywiście zmienić, bo to nie może być tak, że tutaj jest najlepsze i tutaj od razu tam cały czas jest działanie. Proszę bardzo. I zmieniamy. I mamy tak. Najgorsze filmy roku 2025. Co byście, Panie i Panowie, dali tutaj? Co byście tutaj wrzucili? Ja zobaczę, bo ja dziś miałem jakąś propozycję oceny. Od najgorszych, od najniższych. Jakie filmy? Czy dałem? Tak, jest film, któremu dałem 1. Jest film, którym dałem 1. Są 3 filmy, którym dałem 3, 1, 4 i kilka piątek. I tutaj zaczynamy, popatrzymy. Już tutaj widzę, że Jojko podrzucił Strangers 2, Panie i Panowie. Już tutaj patrzę, co to jest to Strangers 2. Okej, dobra, już Wam udostępniam ekran. Nie no, dodaj do sceny, proszę bardzo. Strangers Chapter 2. 4.1 od widzów, 3.2 od krytyków. Gdy napastnicy dowiadują się, że Maja przeżyła, powracają tym razem z większą brutalnością, determinacją, by dokończyć to, co zaczęli. Więc Jojko podrzucił. Ja, Jason Kruger podbija Strangers 2 i jak najbardziej. Tutaj patrzę, ale że się rozpisali teraz, co? Teraz rzeczywiście, cześć, teraz witam Cię bardzo serdecznie. Teraz wybieramy, inaczej, nominujecie filmy do listy najgorszych produkcji 2025 roku i w tym momencie głosowany jest Strangers część 2. Więc jak najbardziej czekamy. Jeszcze już jest jedna osoba, są już 2 osoby, więc jeszcze jedna osoba i Strangers wjedzie na listę. Chyba, że stwierdzicie, że jednak niekoniecznie. Ja miałem to szczęście, że tego filmu nie widziałem, więc tak to jakoś wyglądało. Mnóstwo jest tytułów, będę je wpisywał na listę, będziemy je głosować, że tak powiem, w porządku chronologicznym, jak się pojawiało. Dobra, ostatnie 3 sekundy na Strangers 2. 3, 2, 1, 0. Dobra, Strangers 2 nie wjeżdża na naszą listę, ale wrzucimy kolejny film. Tutaj widzę, że propozycji jest mnóstwo. Chociaż czekaj, Jojko był, Jason Kruger był
Chyba ktoś jeszcze był, co? Czy mi się wydawało? Czekajcie, bo mi się tutaj popatrzymy. Jojko wrzucił Strangers 2. Jason Kruger dał Strangers 2. Dobra, nie ma. Przypomnę jeszcze raz. W tym momencie żadnej ankiety na razie nie ma. Póki co wy dajecie propozycje. Tutaj zbieramy listę, zbieramy propozycje do tej listy i ona będzie stworzona, obstawiam, że jutro albo pojutrze. Zobaczymy, jak się wyrobię, bo niestety jutro muszę wstać o 4:30 rano. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc na razie póki co nie ma żadnej ankiety. Dobra. Spoko, no to lecimy dalej. Jaki był kolejny? Oczywiście, że tak. Tego filmu nie mogło tutaj zabraknąć. Najnowszy film Patryka Wegety. Tak, o prezydencie, tak? Jest na szczycie władzy, cały świat się go boi, ale jej nie ceni, a sam prezydent stał się własną karykaturą. Czy da się zrozumieć motywy i działanie? 2 i 2 od was, 1,4 od krytyków, 1,1 i z tego co pamiętam była to bluzgana recenzja, więc popatrzymy. Ten film po raz pierwszy, tutaj widzę, że Jurek podrzucił po raz drugi, no i czy jest tutaj jeszcze gdzieś wjechał po raz trzeci? Na razie rzeczywiście nie ma, więc dawajcie znać, czy chcecie ten film Paputka Wegety, ażeby wjechał na listę najgorszych filmów, bo to rzeczywiście jest bardzo zły film. Kolejnym, którym będziemy sobie głosowali, to widzę, że jest propozycja Jojkowskiego. Tak. Bo akurat zarówno ten film, jak i ta propozycja twoja, Jojkowski, jest to na mojej liście najgorszych produkcji, więc zobaczymy, czy tutaj wrzucacie. O, i Adalet też wrzuciła, więc jak najbardziej ten film... Czemu się cofnąłem? Proszę bardzo. Ten film, o którym mowa, jest w tym momencie na liście nominowanych. Patrzymy dalej, tutaj wpisaliście. Electric State, panie i panowie. Electric State to jest film braci Russo, jeżeli pamięć mnie nie myli. Tak, braci Russo. Ocena widzów 5,5, krytyków 4,3, ja dałem 3 tylko i wyłącznie. Osierocona nastolatka wyrusza na poszukiwanie zaginionego brata z tajemniczym robotem u boku oraz napotkanym po drodze przemytnikiem i jego dowcipnym pomagierem. Film był beznadziejny, nudny, po prostu wtórna kopia czegokolwiek, więc rzeczywiście jak najbardziej szkoda gadać. Więc teraz o Electric State, panie i panowie, zobaczcie co piszecie. Czy Electric State wjechało po raz drugi gdzieś tutaj po drodze? Nie lubię postawiać się nad fikokami, po prostu nie znam się na tym, jestem rolnikiem, jak coś się podoba, to tego nie wracam. To i bardzo dobrze, bo rzeczywiście nie ma nad filmami. Ok, jest Electric State od Wiktora po raz drugi, więc czy będzie Electric State, panie i panowie, po raz trzeci? Jeżeli tak, to trafi on na listę. Szkoda talentu Millie Bobby Brown, tak? Ona się pojawia, Chris Pratt, Ki Hui Kwan, Stanley Tucci, więc obsada całkowicie, patrz, Giancarlo Esposito, obsada całkowicie była, no nie najgorsza. Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Colman Domingo, no więc rzeczywiście było, naprawdę potencjał był, no ale jakoś to rzeczywiście nie wyszło. Także, a jeszcze wracając do ankiety, ja będę pisał pewnie na Facebooku, i na Instagramie, na Twitterze, na YouTubie, wszędzie będzie informacja o tym, że ankieta jest, także żebyście głosowali, także nie ma problemu. Więc słuchajcie, czy ktoś jeszcze podbija Electric State? Tutaj też pewnie wybierzemy z 12, może 13 propozycji, w zależności od tego, jak będziecie wrzucali. Tutaj widzę, że trochę tego jest, więc powiedzmy, że czekamy ostatnie kilka sekund i jeżeli tak, to lecimy z tym filmem i lecimy rzeczywiście dalej z kolejnymi propozycjami, bo tego jest bardzo dużo. A jeszcze jest kategorii kilka. 3, 2 i 1, 0. No niestety Electric State nie znalazło waszego uznania. Takie złe, że nawet nie chcecie, ażeby ten film był nominowany. Dobra, Jurek, Czerwona Sonia. Ja ten film widziałem. Czemu? A, przez J. Sonia. Tak, ja ten film widziałem. Czy ja go oceniłem w ogóle jakoś?
Nie oceniłem, mam powniku. 3,9 od widzów, 1,8 od krytyków. Zniewolona, upokorzona, ale gotowa do zemsty. Czerwona Sonia zostaje wrzucona w krwawą arenę, gdzie walka na śmierć i życie to codzienność. Nie, ten film jest delikatnie mówiąc słaby, nudny i tak dalej, i tak dalej. Sasik będziemy za chwilę w Wojnie Światów, że tak powiem, omawiali. Więc zobaczymy. Tutaj patrzę, czy Czerwona Sonia wam się również nie spodobała. No. Film miał coś dobrego w sobie? Ale musiałem sprawdzić w kapowniku, bo ja go przecież... Inaczej, ta recenzja się może kiedyś w końcu pojawi, jeżeli się pojawi, ale nie mam pojęcia, ale wiem, że na pewno tę recenzję gdzieś tam sobie robiłem, przynajmniej zapisywałem. Dobra, co to jest? Kujo. Czerwona Sonia, piszcie. Tutaj widzę, że Wiktor podbił również Czerwoną Sonię, więc w porządku. Tak, mam 4/10. Także ja dałem troszkę wyższą ocenę niż wy, ale tak akurat zrobimy. Tak jak mówiłem, Wiktor podbił, więc jest. Zaraz będziemy... Który film kolejny będzie Wojna Światów. I to widzę, że domyślam się, że Wojna Światów chyba wejdzie na dzień dobry, bo chyba mnóstwo osób o ten film się domaga. Czerwona Sonia to bardzo niedoceniany film. Odbieram go jednak jako produkcję fanowską. I Czerwona Sonia pojawiła się, więc wrzucamy Czerwoną Sonię, panie i panowie. Na druga propozycja. Czerwona Sonia. Dobra, teraz oczywiście Wojna Światów. Wojna Światów, bo tutaj widzę, że gdzieś było i teraz nawet sprawdzę, bo chyba nawet tego nie trzeba będzie głosować, bo tutaj proszę bardzo, Saś napisał to ja ten z Ice Creamem poszedł, to jest Wojna Światów, to jest po raz pierwszy. Bumbo to był po raz drugi i gdzieś tutaj chyba rzeczywiście jeszcze coś się pojawiło z tego tam... Nie, jeszcze rzeczywiście nie, więc słuchajcie, tak, jak najbardziej teraz Wojna Światów. Wojna Światów, ta z Ice Cube'em. 2,6 od widzów i 1,8 od krytyków. Ja tego filmu nawet nie widziałem, więc nie będę się wygłupiał. Gigantyczna inwazja naciąga wraz z nową odsłoną legendarnej powieści o tym samym tytule, która stała się kamieniem milowym gatunku sci-fi. Z tego co pamiętam, grali ten film w ogóle w trakcie Pandemixa i dlatego on wygląda tak jak wygląda. Takie było przynajmniej jedno z wytłumaczeń, a zobaczymy, gdzie go można zobaczyć. Na Prime. No jeżeli musiałbym za ten film zapłacić, to bym mnie bardzo wkurzył. Ja bym musiał za taką produkcję zapłacić. No ale to już różnie jest. I czy jeszcze jedna osoba stwierdzi, że Wojna Światów to jest dno i nie chcecie o tym filmie mówić nic dobrego. Tutaj widzę, że już od Jurka Piechoty będzie kolejna propozycja filmu z Gal Gadot. Trochę Sonia jak 4. Hellboy. No troszeczkę tak rzeczywiście. 4. Hellboy tak naprawdę nie miał nic w sobie dobrego. Chociaż były momenty, z tego co pamiętam. Dajcie znać, czy chcecie, ażeby Wojna Światów była również... Bo to może być różnie. Dobra, widzę, że nie ma, więc dajemy kolejną propozycję. Gdzieś muszę sobie cofnąć, bo troszeczkę się, że tak powiem, wam Śnieżka. Panie i panowie, Śnieżka z Gal Gadot. Ja czemu Wojna Światów nie trafiła, to nie mam pojęcia. Zobaczymy, Śnieżka. 2,025. Proszę bardzo, Śnieżka. 3,2 ocena widzów, 3,5 krytyków. Moja 3,0. Jurek Piechota wrzucił Śnieżkę, więc kto chciałby, ażeby Śnieżka była, że tak powiem, wysłana w kosmos? Proszę bardzo, jeszcze je patrzę. 1. Śnieżka jest. Aha, i jeszcze Wiktor wyrzucił również wcześniej Wojnę Światów, więc również Wojna Światów będzie brana pod uwagę. Dobra, Wojna Światów. Śnieżka też oczywiście szybko wjechała, więc Śnieżka i też jak najbardziej, panie i panowie, trafia na listę. Już tutaj patrzę, co tutaj się dzieje, gdzie to jest. Była propozycja, dobra, dalej co było, czy coś było jeszcze po drodze. Ok, bo ja sobie troszkę muszę cofnąć czat. Electric State, o tym już była mowa. Screamboat, krwawa mysz. Taka jest propozycja od Adalet. Screamboat. Czy to jest jedno słowo, czy są dwa słowa? Jedno słowo, proszę bardzo.
3,3 od was, 2,7 od krytyków. Ja tego filmu nie widziałem. Pasażerowie nocnego promu walczą o życie z krwiożerczą bestią, która do złudzenia przypomina ich ukochaną aniołowaną myszkę z dzieciństwa. No oczywiście to jest to uniwersum całe, Puchatka i tak dalej, więc teraz Screamboat. Po raz pierwszy, tutaj widzę, że podjechało, proszę bardzo, Wiktor wrzucił również Screamboat po raz drugi, więc to już mamy i teraz czekamy aż zobaczymy. Czerwona Śnieżka walczy w wojnie światu z predatorami. Taki denny scenariusz. Bumba, uważaj, bo czasami to się może spełnić i może się okazać, że taka produkcja może powstać, bo to jest różnie. I ten film można zobaczyć na VOD, gdzie? Na Amazonie pewnie, no na Prime, ale też na Kanal Plus, na Rakuten. Rzeczywiście tego całkiem jest sporo. Tak więc Krwawa mysz, Screamboat. Przypomnę, że teraz podrzucacie propozycje do listy najgorszych filmów roku 2025. Póki co mamy, niech będzie, Putina, Czerwoną Sonię, Wojnę Światów oraz Śnieżkę. Czy Screamboat. To jest coś, czego nie lubicie, czego nie chcecie, co ma, powiedzmy, wynosić się gdzieś tam daleko. Także dajcie znać, zobaczyć, czy to może wcześniej, więcej razy się pojawiało, co? Już tutaj patrzę. Ale chyba rzeczywiście nie. Tutaj widzę, że Troll jest, pojawia się Predator. Będziemy zaraz dorzucać kolejne rzeczy. Film ze Stallonem. Było, jest. Proszę bardzo, nawet nie widziałem. Jest od Adalet, musiałem przegapić wcześniej. Jest od Adalet, jest od Jasona Krugera, no i rzeczywiście jest od Wiktora, więc Screamboat również wjeżdża na listę nominacji. Proszę bardzo, dobrze, lecimy dalej. Może zobaczyć, co tam w kolejce, że tak powiem, było. To muszę sobie jakieś to oznaczyć byłoby. Proszę bardzo, od Jojkowskiego, Old Guard 2, panie i panowie. Z Charlize Theron. Ja ten film widziałem. I chyba rzeczywiście mi się niespecjalnie podobał. 4,6 od widzów, 2,6 od krytyków. Andy wraz z drużyną nieśmiertelnych wojowników znów odnajduje w sobie zapał do walki, ścierając się z potężnym nowym wrogiem zagrażającym ich misji ochrony ludzkości. No to rzeczywiście nie było najlepsze. Patrzę tutaj, czy coś się pojawiło. Tutaj widzę, że Jojko też rzucił, to sobie też oznaczę. Sasik też rzucił też nową rzecz. To sobie odznaczam, proszę bardzo. Okej. Gwiazdkami sobie oznaczam te, które jeszcze nie były brane pod uwagę. Już tutaj patrzę. Okej. Dobra, czyli teraz w tym momencie Old Guard 2. Czy to jest dno? A jak w ogóle lubi takie live'y, dajcie łapkę i suba, bo to wiadomo, że rzeczywiście zawsze pomaga. Bo jesteśmy dzisiaj na wielu platformach. Jesteśmy na Kiku, Facebooku, LinkedInie, na YouTubie 2 razy, na Twitchu oraz na Twitterze zwanym również X-em. Dobra. Old Guard 2 nie podjechało, więc lecimy z kolejną propozycją, którą wrzuciliście wcześniej. Gdzie ją tutaj mam? To wszystko elegancko oznaczone. No widzisz, oznaczone i tak się człowiek pogubił. No, zdarza się. Dobra. Proszę bardzo. Kolejnym filmem, który wrzucacie wy, Koszmar minionego lata. Ja to będę musiał obejrzeć jeszcze. Koszmar minionego jest tutaj. To jest propozycja od Jojkowskiego. Czemu tam się otwiera? Tutaj się otwiera, nie? Co to jest w ogóle? Jaki resetuj? Co to? Tu klawiatura jest czysta, nic jej nie dotyka, choroba jasna. Ej. No, coś tutaj widzę, że szaleje film. Grupa przyjaciół ukrywa fakt, że spodobali wypadek samochodowy. Rok później ktoś zna ich sekret i chce się zemścić. Proszę bardzo. I tutaj też. Czyżby mi się wyładowała ta? Mysza? Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie. Nie, dalej jest. Proszę bardzo. Tutaj. Tu wszystko jest ok. Koszmar minionego lata. Już tutaj patrzę. Koszmar wjechał od Jasona i Koszmar wjechał od Wiktora, więc Koszmar również wjeżdża na naszą listę.
Aha, klawiatura mi się, że tak powiem, nie mówi, że baterie się jeszcze teraz wyczerpały. Ein moment, muszę sobie skoczyć po baterię. Jakie tutaj mam? Potrzebne mi są... okej. A że akurat mam wszystko przygotowane, na szczęście. Ponieważ dopiero co ładowałem, także ja zaraz będę. Wyłączę sobie mikrofon na sekundkę i zaraz. Już jesteśmy. Ciach, pach, prach. Połączyć. Czyż jest wszystko dobrze? Ani moment, panie i panowie. No i się okazuje, że to nie to. No pewnie tak, że nie działa. No po co miałoby działać? Film o Frizie i jego żonie. Dobra, to musisz podać... Fonia padła? Okej. Dajcie znać, kiedy będzie, bo teoretycznie wszystko działa, ale zaraz zobaczymy. Może coś tam się podziało w OBS-ie. Aha, tak, już pokazuje OBS, że dźwięk jest, więc dajcie znać, czy mnie już ładnie słychać. Nie. Zrobimy tak. Ja cię kręcę. Słychać, dobra. Bo oczywiście... O, teraz weszło. Bo prawie, że tak powiem, jest rozwalony statyw, bo Franki lubi tutaj przebywać. Muszę chyba sobie kupić nowy. Znaczy nie chyba, no na pewno, to jest oczywista oczywistość. Tylko teraz tak. Co tutaj się dzieje? Czemu tutaj klawiatura nie działa? Co tutaj się... Okej. Co tutaj się porobiło? Czemu to mi większe? Tu są przecież... Wyłączony i włączony mysza. Wyłączona i włączona klawiatura. Klawiaturę jeszcze raz podłączyć trzeba. Gdzie jest connect? Ok. Dobra. Dalej mi powiększę. Tak, wiem, że jestem, tylko w tym momencie widzę, że cały czas mam problem z tymi Stefanami. To jest grane, co to jest? A nie, to tak nie chcę. A żebym sobie wymyślił i teraz w tym momencie... Słuchajcie, klawiatura padła, nie działa, nie wiadomo co jest grane. Będę jak jaskiniowiec zapisywał wszystko w kajecie. Więc zobaczymy. Najgorsze. Ok. Pokaż mi się mysza. Dobra. Ok. Jestem, tak, słychać, wszystko w porządku. Ok, wiem, tylko muszę w tym momencie ogarnąć, bo mnie to rzeczywiście wkurza. Dobra.
Gdzie tu miałem propozycję od was? Gdzie tutaj było? Dobra, Koszmar minionego lata to wjechało. Muszę sobie zapisać te propozycje. 2. Czerwona Sonia. 3. Wojna światów. No cholera, coś ten sprzęt nie chce współpracować. 4. Śnieżka. 5. Scream Boat. A 6 to miało być właśnie Koszmar. Koszmar minionego lata. Dobra. Co ja tutaj miałem od was? Aha, tak. Stasiek wrzucił. Ten ze Stallonem na moście. Armor. To jest chyba taki tytuł tego filmu, ale czy ja mogę pisać? Jakie on? Ty, pokaż. Tylko polskie znaki wjeżdżają, nic innego. Dobra, to nawet tego nie pokażę wam. Bo się tutaj popsiło. Resetuj. Dalej. Dobra. Opancerzony, tak, opancerzony, to o ten film chodziło. Niestety wam go teraz nie pokażę, ja mówię, tutaj mi się coś porąbało z klawiaturą i już w tym momencie jest lipa. Żeby się klawiatura w końcu wysprzęgliła, ona ma dopiero 17 lat. Normalnie nie mam pojęcia, co jest grane. No zobaczymy. Zobaczymy. Czy ktoś jeszcze daje opancerzonego? No niestety. To wywalimy. Trzeba powywalać te wszystkie rzeczy po drodze. Będziemy patrzeć. Dobra, opancerzony. Pierwszy jest po raz drugi, bo nie ekranową klawiaturę włącz, będziesz pisał myszką, ale zawsze. Nie chcę po prostu. Nie ma rzeczywiście za bardzo po co w ten sposób. Dobra, nikt nie chce opancerzonego. Więcej, więc lecimy dalej. Czerwona Sonia było. Tutaj dobra, to już było. Gdzie to mam? Ten salon ma się odhaczyć. Dobra. I lecimy dalej. Co tutaj mieliście? Co tutaj wrzuciliście? Proszę bardzo. Predator Badlands. Taka jest wasza propozycja. Taka jest wasza propozycja. Czy ktoś reflektuje na Predator Badlands? Komu się również nie podobał? Dajcie znać. Klawiatury. Co jest? No, Predator Badlands. Teraz jest propozycją numer 7. Okej. Dobra. Co przed panem ten jest o Gdańsku? No nie, zobaczymy. Dobra. Czyli nie ma Predatora Badlands, czyli szukamy dalej. Tutaj wrzucali się jeszcze wcześniej. Okej. Troll 2, słuchajcie, Troll 2 jest, tutaj był podrzucony przez Taknie 9221 i jeżeli pamięć nie myli, ktoś tam podrzucił jeszcze raz tę propozycję. Ona się już wcześniej chyba pojawiła. Troll 2, tak, Jojko podrzucił, więc jeszcze jedna osoba i Troll 2 również znajdzie się na liście. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Też widzę opancerzeni Sylwian Salon, jednak Jurek też podrzucił. No bo to mnie też Predator jest dosyć dobry. W tym momencie Troll 2. O Troll 2
No widzę, akurat nie mam. Troll 2 nie był. Nie, Troll 2 jest z zeszłego roku, czy tam Troll 22 jakoś tak. Niestety w tym momencie nie mogę oczywiście sprawdzić. Bo to jak tak to jest, ale wiem, że widziałem. To jest Netflixowy film, to jest Netflixowa produkcja, Wiktor, także musi być. Dobra. Czy ktoś jeszcze chce podrzucić? Potrzebujemy jedną osobę, która powie, że Troll 2, tak i jak najbardziej lecimy z koksem. Jeżeli nie, to śmigamy. Jest nowy, tak, to jest nowa produkcja Netflixa. Tam nie wyglądało to za dobrze z tego, co widziałem w recenzjach. Witam, cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Jaskinograsza. Właśnie omawiamy, zbieram właśnie Wasze propozycje do najgorszych filmów 2025, w tym momencie Troll 2, ale widzę, że nie uznalazł on uznania wśród Was, taki średniak. Dobra, czyli nie ma uznania wśród Was, więc lecimy dalej. Co my tutaj mamy teraz? Madame Web od Trezo. Proszę bardzo, Trezo wrzucił Madame Web. I ja nie wiem, czy to jest propozycja z zeszłego roku, czy z 2024, ale to było czym wcześniej, mi się wydaje, że to było dużo wcześniej. Więc chyba nie będziemy brać pod uwagę Madame Web. Jeżeli coś możecie sprawdzać, bo ja w tym momencie nie mam dostępu, że tak powiem, do klawiatury, więc jest różnie. Teen Soldier, słuchajcie, Teen Soldier. Nie no, Madame Web było dawno temu, to raczej nie. Teen Soldier od Jojkowskiego. Czy komuś ten film się nie podoba, samo jak Jojkowskiemu? Dajcie znać i będziemy wiedzieli, co jest grane. Jeszcze patrzę. Patrzę, no operator jest ok. Troll 2 jakoś wysokobudżetowa parodia, no tak jak to rzeczywiście jest. Cześć, horrorshow.pl, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś Łukasz. Tak, no Madame była z 2024 roku, także teraz Teen Soldier, słuchajcie. Teen Soldier, wybieramy w tym momencie najgorsze filmy za 2025 rok. Na razie nominowaliście takie produkcje: Putin, Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Koszmar minionego lata oraz Opancerzony, bo powiedziałem, że się pojawiło teraz Teen Soldier. Także damy znać. To jest. Natrafiło na Ciebie przez przypadek i widzę, że zacne grono. Tak, jak najbardziej nasi widzowie dają radę. Więc jeżeli nie ma nikogo na Teen Soldier, to jest Jason, widzę, podbił Teen Soldier. Czy jeszcze ktoś chciałby powiedzieć, że Teen Soldier to jest dno i chciałby, żeby był na liście nominowanych? Bo przypominam, że dopiero ankieta wjedzie za jakieś 2 dni. I będziecie mieli 2 tygodnie, ażeby te wszystkie filmy wybierać. Mamy ile? 8 kategorii. Najlepszy i najgorszy film, najlepszy i najgorszy serial, najlepszy i najgorszy aktor i najlepsza i najgorsza aktorka. A co to ten Teen Soldier? No właśnie niestety nie mogę wrzucić, nie mogę pokazać, ponieważ mi padła klawiatura, więc jest trochę dziwnie, a też oczywiście nie mogę zrestartować. To filmy w ogóle widzę, że szaleje. Może to Filmweb. Ty pokaż, a czy ja bym coś innego wrzucił? Nie. Się wyloguję z Filmwebu, zobaczę, może to coś pomoże. To czasami pomaga. Patrz, otwiera mi w nowej karcie. Na nowej karcie. Wyloguj się. Nie, no niemożliwe, żeby mi nagle padła i myszka te. Dobra, nie ma na tym Teen Soldier, no to lecimy dalej. Tutaj muszę znaleźć kolejną propozycję, gdzieś tutaj było coś po drodze. Okej. Jeszcze tutaj patrzymy, co macie dalej. Jakie propozycje macie? Koszmar już był głosowany. Cześć. Opancerzony z Sylwkiem był. Dobra. Fritz i Wersow, Miłość w czasach online. Tutaj wrzuca Trezo, więc umówmy się, że to jest. Ja nie znam, kojarzę, kto to jest mniej więcej Fritz i Wersow. To jakiś tam influencerzy, ale co, jak to nie mam pojęcia, więc dajcie znać teraz Fritz i Wersow. Ten film teraz omawiamy. Czy chcielibyście, żeby znalazł się na liście? Proszę bardzo. Jurek, tak, film o Frizie i jego żonie, czyli jest druga, czyli jeszcze jedna osoba i będziemy, i proszę bardzo, już Trezo było wcześniej, czyli jeszcze jedna osoba. Zaraz będziemy gadali o tronie. Zaraz będziemy gadali sobie o tronie, panie i panowie. Czy coś tutaj jeszcze macie?
Czy coś tutaj jeszcze byście dorzucili? Freeze Verso jeszcze wyjechało od Adalet i od Wiktora, więc damy ten film jak najbardziej. Freeze i Wersow. Dobra, może ja nawet źle to czytam. Wersow czytam coś, nieważne. Ważne, że wiecie dokładnie o kogo chodzi. Patrzymy dalej, gdzie to miałem tego Freeza i tą Wersow pokazywać mniej. Dobra, tutaj było. Ok, teraz lecimy dalej. Jak można nazwać filmem? Freeze jego żonie. Gdzieś tutaj mi się wydawało. Tak, jest. Tron Ares, czyli najnowsza odsłona. Dajcie znać, czy wam to się nie podobało. Ja ten film obejrzałem chyba ze 2 albo 3 dni temu. Jest od Jurka. Widzę, że Wiktor podbija również Tron Ares, więc jeszcze jedna osoba i Tron Ares wjeżdża również na listę beznadziejnych produkcji, które nominujecie. A czy tak będzie, to się okaże, czy zostanie. Wiesz co, Łukasz, akurat Sisu 2 jest nominowany do najlepszej. Ja wam za chwilę przeczytam dokładnie, co tam było. Tron Ares wjechał Jason. Dobra. Tron Ares. To teraz tylko powiem, jakie filmy mamy póki co nominowaliście. Panie i panowie, jakie filmy póki co nominowaliście do najgorszych. Do najgorszych póki co nominowaliście filmy Putin, Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Koszmar minionego lata, Opancerzony, Freeze Verso, a także Tron Ares, a wcześniej do miana najlepszego filmu nominowaliście Zniknięcia, Supermana, Grzesznicy, Jedna bitwa po drugiej, Frankenstein, Nosferatu, Ballerina, F1 film, Bugonia, Lilo i Stitch, Thunderbolt 2, Thunderbolt Sisu 2. Jeszcze dodatkowo tam były produkcje takie jak Żywy lub Martwy 3, Together, Wielki Marsz, John Candy, Lubię siebie, Mickey 2, Nikt 2 i Mickey 17. Takie akurat to były propozycje. Już patrzę, co dalej wrzucacie. Beznadziejnie coś tak się z niedziałającą klawiaturą, myszką taką sobą, tak troszeczkę niekoniecznie. Tron Ares, dobra, to już było. Co tutaj dalej? Propozycje. Mam w tym momencie 9 propozycji do tego, co może zostać największym badziwiakiem minionego roku. Już tutaj patrzę, czy macie jakieś jeszcze propozycje. Freeze i Verso, Tron Ares. Proszę bardzo, Jurek wrzuca Avatar, Ogień i popiół od Camerona. Czy według was Avatar to jest i najlepsza produkcja? Dajcie znać. Tron Ares to nie byłby tak zły film, gdyby nie Jared Leto, narcystyczny, zadufany w sobie koleś o pogrzebie każdą franczyzę. Ja się tak zastanawiałem, w ogóle facet położył przecież Morbiusa i dali mu taki film. Nie wiem za bardzo w ogóle o co chodzi, a tak naprawdę sama fabuła filmu Tron Ares jest głupia, krótko mówiąc. Ale dobra, mamy w tym momencie Awatara, o Awatarze, więc tutaj Awatar wjechał po raz pierwszy od Jurka Piechoty. Z tego co widziałem, tutaj Awatar wjechał po raz drugi od Wiktora, więc jeszcze jedna osoba i mamy Awatar, więc będzie można śmignąć dalej, a jeżeli nie, to zobaczymy, ale jeszcze z drugiej strony, dobra, damy Awatara, co będziemy sobie Awatar 3. Dobra, co macie coś dalej? 3000 metrów nad ziemią. To zobaczymy. Potem są 2 propozycje od Jojkowskiego. G20 też oglądałem, to na Amazonie jest. Słuchajcie, 3000 metrów nad ziemią, panie i panowie. Jak dajcie, czy widzisz Jasia Fasolę w tle? Tego tutaj, tak, jak najbardziej. Teraz w tym momencie 3000 metrów nad ziemią. Wkurza mnie to naprawdę. Ale to musi być coś nie tak z ustawieniami, bo skoro zmieniłem baterię, nie będę przecież tutaj nic restartował, bo mi się live wywali, znając moje życie, moje szczęście. Pokaż. No nie, tylko polskie znaki wchodzą.
więc będę musiał pewnie potem zrestartować system i to pewnie zadziała elegancko, no ale póki co jest tak, a nie inaczej. 3000 metrów nad ziemią. Czy komuś to się jeszcze nie podobało? Nie widzę, więc lecimy dalej. Until Dawn. Jojko podrzuca Until Dawn. Czy też uważacie, że to jest zła produkcja? Jojko podrzucił tak, więc Jurek dał Until Dawn również, więc teraz Until Dawn. Jeszcze jedna osoba i będziemy mieli Until Dawn na tej liście. Okej. No niestety ja akurat 3000 metrów też nie widziałem. Miałem w ogóle... Nie. Wiesz co, nie wydaje mi się, bo akurat to by raczej tutaj piszę do Jojkowskiego, to pewnie domyślam się pewnie byłoby inaczej zrobione. Ale tutaj widzę, że podjechał jeszcze Until Dawn, więc jak najbardziej Until Dawn wjeżdża na naszą listę. I oczywiście te wszystkie filmy sprawdzę, czy one miały premierę wtedy, kiedy miały mieć, więc zobaczymy. Popatrzymy, Until Dawn było i tutaj jeszcze Jojko wrzucił G20. To jest dopiero rzeczywiście produkcja beznadziejna, gdzie pani prezydent jest niesamowitą, jest super świetną osobą. Zobaczymy, czy w ogóle no, nawet Control Alt Delete nie w tym momencie taka ładna kombinacja, więc coś musiało się rzeczywiście tutaj pokombinować. G20 wjechało jeszcze od Wiktora i od Jasona, także G20 również. I tutaj damy kolejną propozycję od Jojka, czyli FNAF 2 G20. Czyli FNAF 2. Co wy na ten temat? Co wy o tym myślicie? I to już jest 12 propozycji, więc wydaje mi się, że po FNAF-ie zrobimy jeszcze jedną propozycję i będzie wystarczająco dużo. FNAF 2 wjechało również od Wiktora, więc jeszcze jest, proszę bardzo, czyli FNAF 2 tutaj się pojawia. FNAF 2 i tutaj widzę, że tak, FNAF się już pojechało, także spokojnie widzimy tutaj, że jest. I teraz jeszcze zniknięcia, Weapons. Jaskinia gracza. Z tego co kojarzę, zniknięcia są nominowane w kategorii najlepszy film, ale zobaczymy, może ktoś się skusi i powie, że to jest również produkcja, która się mu nie podobała. Dajcie znać, czy Weapons, czyli FNAF 2 to jest coś, co rzeczywiście wam się bardzo, bardzo nie podobało. Dajcie znać. Dobra. Nie ma? Dobra. To w tym momencie bardzo fajny film. No widzisz, tutaj widzę, że jaskinowi gracza się nie podobało, więc tak to akurat wyglądało. Więc słuchajcie, już wam mówię, jakie filmy wrzuciliście do listy nominowanych do najgorszego filmu roku 2025. Putin, Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Krwawa Mysz, Koszmar minionego lata, Opancerzony, Fritz i Wersow, Ares, Avatar 3, Until Dawn, G20 i FNAF część druga. Więc takie mamy filmy, więc tutaj akurat zamykamy. I teraz, panie i panowie, zrobimy seriale. Serial. Tylko zrobimy w ten sposób, że odnosi się to do konkretnego sezonu, więc wybierzemy powiedzmy po trzy seriale. Jakie proponujecie seriale, żeby rzeczywiście wjechały, bo wam się podobają, bo to jest coś fajnego. Najpierw zaczniemy od najlepszych seriali. Jakie wy byście wrzucili? Co by wy byście wrzucili? Także najlepszy serial, czy w ogóle mogę tutaj jakoś pisać? Nie mogę. Okej. Zobaczymy, czy tutaj się uda coś. Tak jakbym kontrol miał cały czas wciśnięty.
bo jest, no nie ma. Tryb incognito, nie. To mi się wydaje, że co jest w ten deseń, zgadza się? Nowa Ctrl Shift Ctrl, czyli jakby Ctrl się zablokował. Słuchajcie, więc musiał się zablokować mi Ctrl w mojej klawiaturze. Ten albo ten. I dlatego mi pokazuje, że dlatego mi blokuje wszystko. Tak. No czyli po prostu trzeba będzie wziąć tę klawiaturę i przemyć, przeczyścić. Zobaczymy. Popatrzymy. Dobra, to no to po kolei tutaj widzę, że zaczniemy tak. Witajcie w Dery. To nie jest chronologiczne, ale witajcie w Dery. Więc jest tutaj Dery po raz pierwszy, Dery po raz drugi, po raz trzeci, po raz czwarty. Więc witajcie w Dery damy, jak najbardziej. 1. Witajcie w Dery. Drugim, którym bym chciał właśnie pogadać, który tam wy zaproponowaliście, to jest studio. Tutaj Jojko wrzucił studio. Więc zobaczcie, no niestety nie mogę wam teraz sprawdzić, co to jest, jak to się będziecie wiedzieli. Zobaczymy. W tym roku widziałem 2 seriale. Ja też 2 seriale widziałem, wiesz? Akurat pokazał mi Netflix film, który widziałem. Daredevila i coś tam jeszcze. Także teraz jest, panie i panowie, studio. Komu się podoba studio, dajcie znać. Zaraz damy dojrzewanie, będzie zaraz głosowane, ale widzę, że tutaj już chyba też dojrzewanie, wydaje mi się, już tutaj poszło. Tak, dojrzewanie też wiedzie. Tutaj proszę bardzo jest od Jojkowskiego, od Kibolskiego jest studio, więc jeszcze jedna osoba i śmigamy dalej z serialem Studio. Tak, Seth Rogen w ogóle dostał tam mnóstwo nagród za ten serial. Także zobaczymy. Słuchajcie, jeszcze jedna osoba i śmigamy i lecimy. Ale czekajcie, no skoro i tak nie mogę używać klawiatury, ale to przynajmniej będę mógł używać myszki. Jakoś dziwnie połączone. Wyłączyła się? Nie wyłączyła się jeszcze. Studio. Teraz studio. Ja po prostu mam to wszystko bezprzewodowe. Ja nie trawię kabli, wiesz? Mam po prostu dość kabli. No a jak widać tutaj to wszystko się dzisiaj zemściło przeciwko mnie. Nie, dalej jest guzik. Dobra. Nieważne. Jest studio, dobra. Studio mamy po raz pierwszy, drugi, trzeci, 51. Studio. Dobra, tutaj patrzymy już, jakie macie kolejne propozycje. Dobra. Kolejną propozycją oczywiście jest dojrzewanie, bo to już się pojawiło kilka razy. Pierwsze u Wiktora się pojawiło dojrzewanie, potem się pojawiło u Jojkowskiego, że jest w porządku. I czy się jeszcze pojawiło dojrzewanie? Wiktor po raz drugi. Dojrzewanie. Czy ktoś chciałby rzeczywiście, że tak powiem, dojrzewanie podbić? Dajcie znać. Mamy dojrzewanie po raz 2. Pierwszy po raz drugi i jeszcze Horror Show podbija dojrzewanie. Proszę bardzo. Dojrzewanie, głośny serial. Super. No to mamy w tym momencie ogarnięte. Patrzymy, co tu jeszcze daliście wcześniej. Dery. No to Dery już było jak najbardziej. No to już było. Proszę bardzo. Od Trezo jest The Diplomat, czyli po polsku dyplomatka, serial Netflixa. Więc zobaczymy i zaraz będziemy, Łukasz, twoją propozycję wrzucimy, czyli Heweliusza zaraz wrzucimy. Najpierw dyplomatka. Czy ktoś dyplomatkę chciałby jak najbardziej podbić? Dajcie znać. Mam już 3 seriale najlepsze. Teraz póki co najlepsze seriale. Za chwilę przejdziemy do najgorszych. A pewnie takowe też są. Ja mówię, ja z serialem jestem bardzo na bakier, więc akurat nie będę się wybijał. Dobra.
Dyplomata, nikt nie ma na dyplomatkę. Na dyplomatkę. Dobra, lecimy dalej w takim układzie. Słuchajcie, Heweliusz, proszę bardzo. Horror show podbił Heweliusz. I tutaj z tego co widziałem, to pojawiło się jeszcze tak. Jojkowski również podbił Heweliusza. Więc mamy już 2 osoby, jeszcze 1 osoba i Heweliusz będzie na liście nominowanych. Chyba że już wcześniej też ktoś dorzucił. Tak przeglądam, patrzę sobie. Nie, dobra, to teraz Heweliusz. Czy komuś jeszcze by się Heweliusz spodobał? Marcin, wiem, że nie masz czasu na oglądanie seriale, a może jakiś jednak obejrzałeś coś. Obejrzałem 2 seriale, wiesz? To naprawdę, jeżeli wliczyć te wszystkie mini seriale, które obejrzałem, kingowe, także to rzeczywiście tego było dosyć dużo. Także można byłoby, już tylko sprawdzę na Filmwebie, na telefonie. Bo oczywiście wiadomo, Heweliusz jest, tak, nie wrzucił, czyli Heweliusz też, panie i panowie, jest. Zaloguj się. Cholerny Filmweb. Zaloguj się. Czyli Heweliusz wiele razy. Heweliusz już jest jak najbardziej. Ile mam już? 4 seriale, może jeszcze z 1 albo 2 zobaczymy. Już tutaj popatrzmy, co tam jeszcze było. Od Bum Bada Bum. Peacemaker, sezon 2. Dajcie znać, czy wam się to podoba. Seriale, proszę bardzo. Nie seriale. Mój Filmweb, tak? Mój profil. Sekundkę. Teraz Peacemaker, sezon 2. Czy to wam się podobało? Nie 6 filmów, pokaż mi. Seriale. 3 seriale obejrzałem w tym roku, przepraszam bardzo. Obcy Ziemia, Lśnienie, to jest ten miniserial i Daredevil. To są te 3 produkty, które obejrzałem według... Ale jeszcze też oglądałem Niesamowita Morgan, czy jakoś rzeczywiście tak, to mi się też w miarę mi się podobało. Dobra. Czy komuś się Peacemaker drugi sezon również podobał tak samo jak Bum Bada Bum? Jeżeli nie, to lecimy dalej. Sasik wrzucił, że tak, jak najbardziej, czyli jeszcze 1 osoba i będziemy mieć drugi sezon tegoż filmu, tegoż serialu. I potem weźmiemy jedną propozycję. Peacemaker jest fajny, no więc wrzucimy, dobra. Peacemaker sezon 2 i jeszcze 1 propozycja. A mi się to się wcześniej chyba pojawiło również. Ok, już tutaj patrzę. Dobra, FNAF już był, to były wcześniej, teraz seriale. Witajcie w Dery. Ok, Dojrzewanie, Peacemaker. Jest tutaj, proszę bardzo. Grupa zadaniowa, Task z Markiem Ruffalo. Proszę bardzo, od Kibola mamy. Dobra, to mamy tutaj w tym momencie. Dawajcie, czy wam się Kibol, czy wam się grupa zadaniowa podoba. I jeszcze weźmiemy The Pit potem zaraz. Teraz grupa zadaniowa. To jest po raz pierwszy, jest po raz drugi i tutaj jak najbardziej. Czyli mamy Task i na koniec dajemy jeszcze The Pit z Noah Wylem, jeżeli mi pamięć nie myli. To jest wasza propozycja do najlepszego serialu. W tym momencie wybieramy The Pit, trzyma się na liście, a już póki co mamy Witajcie w Dery, Studio, Dojrzewanie, Heweliusz, Peacemaker sezon 2 i Task. I ostatnią propozycją jest The Pit. I czy to będzie 7. propozycja, czy to nie będzie 7. propozycja. Widzę, że tutaj jeszcze Adalet podbiła po raz drugi, więc jeszcze 1 osoba i będziemy The Pit. Wiem, że teraz chyba się pojawił drugi sezon, albo zaczął jakieś tam pojedyncze odcinki, więc to będzie rzeczywiście jakaś taka propozycja z pierwszym sezonem, domyślam się. Oczywiście ja to wszystko posprawdzam, bo jest jeden warunek to naprawdę. Ten serial, czy tam film, w zależności od tego, co wybieracie, musi mieć swoją polską premierę, przypomnę polską, bo ja wiadomo, mieszkam w Irlandii, pomiędzy 1 stycznia
30, 1 stycznia 25, a 31 grudnia 25. Nałożyło mi się. Dobra, czyli jeszcze ostatnie 2 sekundy i czy będzie The Pit. 3, 2 i 1, 0. Nie ma. Dobra, czyli The Pit nie. Czyli tylko te 6 propozycji. Słuchajcie, teraz wybierzemy najgorszy. Teraz najgorszy serial. Najgorszy serial. Co byście wrzucili, panie, panowie? Co byście dali? Jaką propozycję do najgorszego serialu byście dali? Ale jest The Pit, tutaj się jeszcze pojawiło, wiem, że to później, więc jednak dorzucimy Pit sezon 1, więc The Pit jednak dorzucę. Ale teraz najgorsze seriale. Słucham. Biorę od was po 100 zł i słucham. Jaki byście najgorszy serial tutaj wrzucili? No z tym akurat byłoby różnie, mam nadzieję. Ja bym pewnie nic nie wrzucił, bo ja akurat mówię, nie było, ale dobra. No słuchajcie, pojawił się od Wiktora. Jest Obcy Ziemia. Czy Obcy Ziemia to jest rzeczywiście bardzo zły serial? Ja z tego co pamiętam chyba dałem pozytywną. Tu widzę, że pojawia się kolejny, więc jak najbardziej pieseł mi usnął pod drzwiami. Więc będziemy patrzeć. Ja dałem pozytywną ocenę. Na Obcym Ziemia. Także zobaczymy. A ja ten też widziałem. Czemu nie mam oznaczonego tego filmu? No zobaczymy. Obcy Ziemia, panie i panowie. Czy to jest rzeczywiście bardzo zły? Jest po raz pierwszy od Wiktora, po raz drugi od Jasona Krugera, więc jeszcze jedna osoba powie, że tak i będziemy wtedy wiedzieli, że ten film, ten serial trafi na listę najgorszych produkcji. Dobra, widzę, że mamy już kolejne 2 propozycje. Zaraz będziemy je tutaj wrzucali sobie, także spokojnie. Więc Obcy Ziemia. Odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. No i Obcy Ziemia nie trafia na listę nominowanych do najgorszego serialu. Dalej. Jojkowski wrócił. Iron Heart. Ja ten serial też widziałem, bo to jest marvelowski. I pamiętam, że on rzeczywiście był słaby, delikatnie mówiąc. Więc Iron Heart, a potem weźmiemy propozycję Trezo. Rzeczywiście. Czy Iron Heart to jest zła produkcja? Czy Iron Heart od Marvela, tak? To ten świat MCU, to jest rzeczywiście rzecz tak zła, że aż trzeba powiedzieć, nie można tego oglądać, to jest po prostu rzeczywiście dno dna. Dajcie znać, co wy myślicie na ten temat, więc będziemy wiedzieli, jak to jest. Iron Heart, proszę bardzo, po raz pierwszy od Jojkowskiego. Iron Heart po raz drugi od Jasona Krugera. Jak leci coś słabego, to kończę po 1, 2 odcinkach. Nie tracę czasu na to. Aliena obejrzałem taki sobie coś po środku. No widzisz, ja akurat miałem jakiś taki zwyczaj, że oglądałem 1 sezon serialu, ale potem stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo jak na przykład sezon ma 20 odcinków, a ja na przykład wiem, że to słabe, także w tym momencie daję sobie na każdy serial 3 odcinki maksymalnie i stwierdzam, dziękuję bardzo, jeżeli to nie jest nic dla mnie, to rzeczywiście nie chcę tego oglądać. No, ale teraz o Iron Heart, czy Iron Heart, proszę bardzo, pojawił się i Oli i jest. Iron Heart wjeżdża po raz pierwszy i drugi i trzeci. Teraz, panie i panowie, Wiedźmin, no ale to nie musi być głosowanie, bo po pierwsze Trezo wrzucił Wiedźmina, po drugie Jurek wrzucił Wiedźmina, i po trzecie Wiktor wrócił Wiedźmina, więc Iron Heart oczywiście sezon 1, bo tylko taki jest, i Wiedźmin to jest chyba sezon 4, jeżeli pamiętam, ten z tym z Lukiem. A ktoś myśli, że Alien będzie w kolejnym sezonie lepszy? No. Wiesz, zobaczymy, z tego co wiem, on ma dosyć fajne oceny i podobało się to, w sensie w ten sposób się to podobało Disneyowi, że wcale mnie nie zdziwiło, gdyby rzeczywiście stwierdzono, ok, no to robimy kolejny. Teraz słuchajcie, jaką macie kolejną propozycję? Co wy byście wrzucili? Iron jest niedorzeczny. No to jest niedorzeczny, to jest bardzo, bardzo złe, wiesz, że ona sobie to wszystko ogarnęła i tak dalej. Ja rozumiem, że żyjemy w świecie, gdzie tam może się dużo wydarzyć, no ale to akurat nie tym razem, także to rzeczywiście jest słabizna. Czy macie jeszcze jakieś propozycje co do złych seriali? Bo jeżeli nie, to po prostu zamykamy listę i lecimy dalej, bo tu jest rzeczywiście kilka kategorii jeszcze mamy. I akurat ja nie mam na niczego problemu, żeby coś wrzucić kolejnego. Więc jeżeli nie macie nic, to lecimy dalej. Mi też się podobał, ale więcej nie dam rady w tym stylu. No wiesz, to był taki
serial, mowa oczywiście o Obcym, że on może być, powiedzmy, ale to nie jest to szał. No, troszeczkę mnie zawiedli tym, co pokazali, no ale to już wiadomo, jak to jest. Dobra, słuchajcie, jak nie macie więcej propozycji, to ja od siebie dorzucę jeden film, serial i lecimy dalej, bo rzeczywiście nie ma co gadać. Dobra, mamy już nominowanych w kategorii najlepsze filmy, najgorsze filmy, najlepszy serial i najgorszy serial. To teraz pora na najlepszego aktora. I tutaj nie będziemy szaleć, tutaj weźmiemy tylko powiedzmy maksymalnie 5. Jaki aktor, słuchajcie, jaki aktor i za którą rolę? To jest ważne. Może być film albo serial, nie ma znaczenia. Byście tutaj wrzucili. Najlepszy aktor. Kogo byście tutaj podrzucili? Bo tych propozycji rzeczywiście jest super. DiCaprio. Domyślam się, że za jedna bitwa po drugiej pewnie. Więc pewnie o ten film chodzi. No więc umówmy się. DiCaprio, Leonardo DiCaprio zasługuje na to, ażeby się pojawić. Ja w ogóle lubicie takie materiały, pamiętajcie o tym, żeby dać suba, bo to jest ważne, niech kanał sobie rośnie. Więc mamy Leonardo DiCaprio po raz pierwszy od Jojkowskiego. Więc dajcie znać, proszę bardzo. Tutaj jest po raz drugi Jasona. Wiktor, twoja propozycja będzie za chwilę głosowana. Czyli jeszcze jedna osoba potrzebuje, ażeby dało za Leonardo. I domyślam się, jest DiCaprio od Adalet, proszę bardzo. Także DiCaprio za jedna bitwa za drugą. Dobrze. Okej. Też jeszcze teraz dorzucił. Super. Owen Cooper za film Dojrzewanie. Czy uważacie, że Owen Cooper jest jak najbardziej zacną rolę odstawił? Czy to wam się rzeczywiście podoba? W zasadzie nie muszą być tylko zagraniczni, mogą być też polscy, jeżeli takowi się również tutaj pojawią. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Jak to jest u was? Czy Owen Cooper za Dojrzewanie może jak najbardziej trafić na listę? Jest, proszę bardzo, tutaj jest od Wiktora. Teraz tutaj widzę, że jeszcze Jojkowski podbija. Przepraszam bardzo. Czy ktoś da jeszcze? Czy będzie Cooper po raz trzeci? Czy Cooper będzie po raz trzeci? Bardzo mnie to ciekawi. Przypomnę, że teraz nominujecie najlepszych aktorów za rolę. I jest, Jason daje Owena Coopera, więc też ja napiszę Owen Cooper za Dojrzewanie. Tutaj może być, słuchajcie, tu może być film, serial, nie ma znaczenia. Ten, co gra Wetnę. Czyli Wesna, czyli za Stranger Things. Dziwne w ogóle, nikt nie nominował ostatniego sezonu Stranger Things do najlepszego, ani najgorszego serialu, co mnie za bardzo zdziwiło. Bo tam powiedziałem, że było mnóstwo rzeczy i Bum Bada Bum, zaraz będzie twój Scott Adkins również nominowany. Zobaczymy, czego wybierzecie. Czyli teraz ten, co gra Wetnę w 5. sezonie Stranger Things. Dobra, Wiktor, widzę też twoją propozycję. Jak to będzie? No chyba ten, co gra Wetnę, tak niekoniecznie przypadł wam do gustu, więc lecimy dalej. Od Bum Bada Bum, Bum Dada Bum. Scott Adkins właściwie, za film Diablo. Czy uważacie, że to jest coś, co powinno być, ktoś, kto powinien być właśnie za tą rolę nominowany? Ja akurat Diablo nie kojarzę. I to rzeczywiście, chociaż czekajcie, tak bezczelnie będę na telefonie sprawdzał, a czemuż by nie? Zobaczymy tylko, co się pojawi. Diablo mówisz. Diablo. Pokaż, co mi się pokazuje. 2015-2025 jest, tutaj pojawiło się. Okej, jest film. Okej. Ale widzę, że nie ma zbyt wielu chętnych, więc lecimy dalej. Proszę bardzo, gdzie to jest? Cooper już był, to nie o Coopera mi w tym momencie chodziło, tylko mi chodziło w tym momencie o Jacoba Elordiego za Frankensteina. Przypomnę, w tym filmie właśnie wystąpił w roli potwora Frankensteina. Więc Jacob Elordi po raz pierwszy. Tutaj widzę, że Elordi po raz drugi i Elordi po raz trzeci. Czyli Jacob Elordi za rolę w filmie Frankenstein. Elordi, Frankenstein. Dobra, kolejna rola od Trezo. Tom Cruise za film Mission Impossible The Final Reckoning. Czy Tomek Cruzowski wam się podobał w tym filmie?
Dajcie znać. Przypomnę, że do tej pory mamy Leonardo DiCaprio za Jedna bitwa za drugą, Owen Cooper za Dojrzewanie i Jacob L. Wow. Ja mówiłem wcześniej, teraz głosujemy na najlepszego aktora. Wybieracie najlepszego aktora w filmie, w serialu. Nie ma znaczenia. Film kinowy, film VOD jak najbardziej. W tym momencie jest Tom Cruise. Tutaj Trezo podrzucił za Mission Impossible, więc mamy w ten sposób. Także dajcie znać, czy wam to się podoba, czy nie. Zaraz będziemy patrzeć. Tutaj widzę, że Jojkowski podrzucił Marka Ruffalo. No ale widzę, że Tomek Kruzowski nie ma waszego uznania, więc darujemy sobie go. I lecimy dalej. Mark Ruffalo za serial Tusk podał Jojkowski. Tutaj widzę, że podbił to również Jason Kruger. Więc jeszcze jedna osoba, która podbije. Pamiętajcie, zawsze jest tak, że jedna osoba podaje tytuł i jeszcze tylko dwie muszą wtedy powiedzieć: OK, mi się rzeczywiście ten film, ta rola podoba. Jeżeli mam 3 głosy na tak, no to rzeczywiście ta osoba, ten film, te nazwisko trafia na listę nominowanych. Przypomnę, to nie jest równoznaczne z tym, że ta osoba czy ten film dostaje nagrodę. Nie, to dopiero będzie później, jak powiedzmy od środy zaczniecie głosować w ankiecie, która będzie. Czyli w ogóle, czy Tusk był nominowany do najlepszego serialu? Tak, też daliście go, żeby był nominowany do najlepszego serialu, więc zobaczymy, czy tutaj się również pojawi. Mark Ruffalo po raz pierwszy, po raz drugi, czy będzie Mark Ruffalo po raz trzeci? Dajcie znać. Tutaj widzę, Nicka Cage'a z Surfera nie będziemy nawet głosować, no bo skoro film nawet nie znalazł uznania u was, możliwe rzeczywiście, że po prostu film się wam nie podobał, więc możliwe, że też dużo osób nie zna tejże produkcji. Więc zobaczymy. No dobra. Czyli Mark Ruffalo po raz pierwszy, Mark Ruffalo po raz drugi i Mark Ruffalo po raz trzeci. Czyli nie znalazł uznania w waszych oczach. A tutaj popatrzcie, jednak jest jedna osoba na Nicka Cage'a, druga osoba na Nicka Cage'a. Zobaczymy, zaraz Adalet weźmiemy twoją propozycję. Czyli czy Nicolas Cage za rolę w filmie Surfer może rzeczywiście robić robotę, czy jest to, co wam się podoba i tak dalej, i tak dalej. Także dajcie znać. I tutaj widzę, że jeszcze Ruffalo wjechał po czasie, także jednak go uznamy. Mark Ruffalo Tusk. A teraz Nick Cage. Czy Nick Cage po raz trzeci będzie? Nick Cage jest po raz pierwszy, po raz drugi, czy będzie trzeci? Zaraz się przekonamy o tym horror show. Zaraz zobaczymy, czy rzeczywiście. Przypomnę, że Łukasz z kanału Horror Show był z nami nie tak dawno przy okazji live'u charytatywnego. Możecie sobie zobaczyć. Akurat było kupę śmiechu. Czyli Nicolas Cage po raz pierwszy, po raz drugi i widzę, że Trezo jeszcze wjechał po raz trzeci. Czyli Nicolas Cage za film Surfer. Ok, czy są tu jakieś jeszcze propozycje? Zaraz tutaj popatrzymy. Tak, Michael B. Jordan za Grzeszników rzuciła Adalet. To było wcześniej, ale też pamiętaj, to już podbił. Także chyba rzeczywiście muszę sprawdzić, gdzie to jest. No dobra, nie mogę znaleźć. Czyli mam Michaela B. Jordana po raz pierwszy. Tutaj Wiktor wrzucił Michaela B. Jordana po raz drugi, czyli Michael B. Jordan za Grzeszników. Czy wam się to podobało? The Sinners. Dajcie znać. Dobra, wrzucimy zaraz te rzeczy. Tutaj widzę, że pojawia się i Woronowicz, i pojawia się Dorociński, i pojawia się Sophie Thatcher. Także Michael B. Jordan po raz trzeci jest. Michael B. Jordan, Grzesznicy. Dobra, teraz propozycja od Horror Show. Sophie Thatcher za Towarzysza, proszę bardzo. Czy uważacie, że Sophie Thatcher się nadaje na listę? Tylko, że czekaj. Sophie Thatcher to jest kobieta. A my listę kobietów będziemy mieć za chwileczkę. Także ją sobie tutaj oznaczę, tą twoją propozycję i damy. Dalej. Dorociński za Vinci 2 albo Teściowie 3. Czy Dorociński?
czy Dorociński, panie i panowie, może rzeczywiście się pojawić. Dajcie znać, czy Dorociński wam robi robotę. Czy wam się to podoba, czy was to rzeczywiście grzeje. A ja sobie popatrzę, bo tutaj wcześniej widzę, że był i Woronowicz, ale chyba ktoś jeszcze wcześniej był, co? Czy to są tylko tyle? Nie, na razie tylko tyle. Dobra. Też Dorociński też się pojawił przez chwilę w Mission Impossible The Final Reckoning. Tam była retrospekcja i on tam przez chwilę się rzeczywiście wybijał. Dobra, nie ma. A jest. Jednak jest. Dorociński po raz pierwszy. Jason Kruger wrzuca też, czyli Dorociński po raz drugi. Czyli czy Dorociński się pojawi po raz trzeci, panie i panowie. Oj. I będziemy mieli Dorocińskiego nominowanego do nagrody najlepszego. Także damy radę. Dorociński po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. No widzę, że Dorociński nie znalazł uznania, ale więc teraz wrzucimy Woronowicza za serial The Office. On jest genialny. Oczywiście mowa o tym najnowszym sezonie. Adam Woronowicz, nie wiem czy może być, bo dużo miał ról w 25 roku, dlatego go proponuję. Miał mnóstwo. Tam w teściowych też chyba się pojawił, w tym filmie Teściowie. Więc rzeczywiście bardzo dużo. Czyli Adam Woronowicz, panie i panowie, nominowany do roli, cały czas to mówię, do nagrody najlepszego aktora 2025 roku. Także oczywiście ja to sobie posprawdzam, zobaczę. Póki co do tej pory mamy nominowanych w kategorii najlepszy aktor Leonardo DiCaprio za Jedna bitwa za drugą, Owen Cooper za Dojrzewanie, Jacob Elordi za Frankensteina, Mark Ruffalo za serial Tusk, Nicolas Cage za Surfera i Michael B. Jordan za Grzeszników. Zliczu tak, już Nicolas Cage się pojawił. Więc słuchajcie, nie ma tutaj chętnych na Woronowicza, więc ja go dodam, bo mi się bardzo podoba. Po prostu jest genialnym za The Office. I chyba Dorocińskiego też dorzucę. A jak, czemuż by nie, żeby też jacyś Polacy się pojawili. Nicolas Cage. A też przy okazji widzę, że tutaj Jason Kruger podbił Woronowicza, także w porządku. Nie ma co. Teściowie 3 i Vinci 2. Dobra. Słuchajcie, teraz przyszła pora na najlepszą aktorkę minionego roku, więc tutaj zaczniemy od Choroszupel. Sophie Thatcher za Towarzysza. Także niech będzie. Sophie Thatcher, widzę, że jest tutaj cały fanklub Nicolasa Cage'a. Pewnie, że tak, on akurat bardzo dobrym aktorem jest i mi się podoba. Więc teraz, panie i panowie, najlepsza aktorka. Najlepsza aktorka. I zobaczymy, co tutaj wrzucicie. Tak, powiedzmy, że przynajmniej z 5 propozycji było super. Czyli Sophie Thatcher za Towarzysza po raz pierwszy. Tutaj widzę, że Jurek podbił, więc mamy Sophie Thatcher po raz drugi. Więc, proszę bardzo. I to jeszcze Sophie Thatcher od Jasona Krugera, więc jak najbardziej. Sophie Thatcher za Towarzysza. Sophie Thatcher Towarzysz. Dawajcie znać kolejne propozycje. Powiedz, że Cage jest najlepszą rzeczą, która się trafiła od czasów piwa. Wiesz co, on jest genialny, no mi się to podoba i to od czasu chyba, on tak, że tak powiem, ma kolejną młodość chyba od czasów Świni. Potem była ten niesamowity talent i tak dalej, to rzeczywiście było super. Sophie biorę w ciemno, piszecie, no to super. Tu już mamy pierwszą kobietkę, teraz czekamy na kolejną. Co byście tutaj podrzucili? Proszę bardzo. Sadie Sink za Ma w Stranger Things podrzuca Jojkowski. Czy rzeczywiście to wam się bardzo podobało? Pocałunek wampira, ale tak, masz rację, no rzeczywiście Nicolas Cage to jest dobre, bo tak naprawdę, wiesz, dawniej było takie przekonanie, to tylko filmy musi robić hollywoodzkie i tak dalej. On pokazał palec środkowy, mówi, nie, dziękuję bardzo. Ja się wezmę za kino, może nie artystyczne do końca, ale powiedzmy za kino niezależne i zrobił 1, 2, 3 film. Nagle okazało się, patrzcie, on rzeczywiście potrafi, jak najbardziej potrafi. Tutaj widzę, że Trezo też porzucił, daj za jaką rolę, Trezo, wiesz? Chciałbyś Kerry Russell. Póki co Sadie Sink za Ma w Stranger Things. To jest po raz pierwszy. Tutaj widzę, że Łukasz podbija Sadie Sink, czyli jeszcze jedna osoba i Sadie Sink będzie można śmigać. Dobra, tutaj widzę, że też pojawi się kolejna aktorka, także nie ma problemu. Panie i panowie, Sadie Sink. Czyli Sadie Sink się ma tutaj na tej liście nominowanych do nagrody najlepszej aktorki
pojawić. Przypomnę, że nie musi to być film, może być serial. Jedyny warunek jest taki, że premiera to akurat będzie w tym momencie, jeżeli będzie nominowana, to będzie Stranger Things 5. sezon. Za film, czy tam serial musi mieć premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2025 roku. Także dajcie znać. Sadie Sink po raz pierwszy. Sadie Sink po raz drugi. I Sadie Sink po raz trzeci. No niestety nie znalazła uznania w waszych oczach. Dobra, Trezo pisze, że Kerry Russell za serial Dyplomatka. Dalej upieram się, że genialnie zagrała szefową ambasady amerykańskiej w Londynie. Więc Kerry Russell, panie i panowie, w tym momencie. O niej sobie gadamy, za chwilę pogadamy sobie o Amy Madigan ze Zniknięć. Czy Kerry Russell to jest rzeczywiście fajna sprawa? Dobra, tutaj widzę, że Jejkowski też podrzucił aktorkę z jednej bitwy po drugiej, więc też będziemy zaraz ogarniać to. Fajnie, akurat dosyć ciekawa nam się tworzy lista, co mnie bardzo, bardzo cieszy rzeczywiście, że jest fajnie. Słuchajcie, Kerry Russell po raz pierwszy. Kerry Russell, tutaj widzę, że Jurek Piechota podbił jak najbardziej i tutaj widzę, że Jason Kruger również podbił, więc mamy Kerry Russell. Kerry Russell za Dyplomatkę. Dobra, tu mamy to w tym momencie, pamiętam, że to jeszcze było wcześniej, jedna. Gdzie tutaj jest Amy Madigan za Zniknięcia podrzucił Wiktor. Tutaj widziałem, że Jojko podbił Madigan, więc mamy Amy Madigan ze Zniknięć po raz pierwszy, po raz drugi. Kto by jeszcze wrzucił? No bardzo. Jojko tutaj pisze, że Shona Penna nie dali się. Bardzo wiele jest tutaj rzeczywiście nazwisk i ról, które naprawdę mnie zaskoczyły, że nie znalazły się na tej liście. Na przykład Zwierzogród, druga część, w ogóle się nie pojawił w nominowaniu, także to różnie było. Dobra, ale teraz gadamy sobie, panie i panowie, o Madigan, Amy Madigan ze Zniknięć. Czy ktoś jeszcze podbije? Czy jedna osoba podbije? I jest jak najbardziej Amy Madigan Zniknięcia, tak? Zniknięcia. Dobra. Kogo tutaj wrzuciliście jeszcze? Bo tutaj muszę sobie sprawdzić. Jest jak najbardziej. Chains Infinity za jedną bitwę po drugiej. Podał Jojkowski, panie i panowie, więc wrzucajcie, czy ta rola jak najbardziej. Ja tutaj w międzyczasie odpowiem. Marcinie, pytanie z Nejbeczki, czy już wszystko ok ze zdrowiem, bo chyba ostatnio mocno chorowałem. Wiem, że nie na temat, ale byłem ciekawy. Wiesz co, dziwnie jest, bo od kiedy zachorowałem, teoretycznie jest wszystko w porządku, ale na przykład temperatura mojego ciała nie jest w stanie podskoczyć wyżej niż 35,9. To jest rzeczywiście bardzo dziwne, więc musiałem jakiegoś wira złapać i rzeczywiście było nieciekawie. No ale zdarza się. Tak, już się czuję lepiej, nie jest jeszcze 100%, ale już powiedzmy jest lepiej. Także dziękuję, że pytasz. W tym momencie kogo mamy? Chase Infinity po raz pierwszy, proszę bardzo. Chase Infinity po raz drugi wrzuca Jason Kruger. Czy będzie Chase Infinity po raz trzeci? Dajcie znać. Sean Penn się starzeje jak wino, coraz bardziej go lubię. No widzisz. Akurat z Seanem Pennem pierwszy film, który obejrzałem, inaczej, który pamiętam, to chyba były Barwy. On tam wystąpił razem z Robertem Duvallem, oni tam chyba grali policjantów. To była taka produkcja, którą pamiętam z nim, a na pewno tam, gdzie rzeczywiście jeszcze tych produkcji z nim było bardzo, bardzo dużo. Chyba był też taki film w reżyserii Clint Eastwooda, Mystic River, chyba Rzeka Tajemnic. To był pierwszy film z Clint'a chyba Eastwooda, w który wyreżyserował, w którym sam nie wystąpił, także to było różnie. Słuchajcie, Chase Infinity po raz pierwszy, Chase Infinity po raz drugi i czy będzie Chase Infinity po raz trzeci? Nie będzie, nie ma. Dobra, patrzymy dalej, kogo tutaj jeszcze wskazaliście, czy kogoś jeszcze podbiliście. Kerry Russell już była omawiana, Amy Madigan również, Sadie Sink również. Dobra, mamy kilka aktorek. Czy macie jeszcze jakąś propozycję? Jeżeli nie, to przejdziemy do najgorszych aktorów i najgorszej aktorki. Akurat to już nam zostało. I pamiętajcie, żeby zawsze podawać tytuł filmu. Więc dobra, jeżeli nie macie żadnych propozycji dla najlepszej aktorki, mamy tylko 3 nominacje i akurat to rzeczywiście bardzo
ciekawie, muszę powiedzieć. Zaczniemy. Najgorszy aktor, czyli najgorsza rola roku 2025, męska póki co. Czyli który aktor w roli jakiejś, którą tam rzeczywiście widzieliście, uważacie, że po prostu był denny, beznadziejny i to wam się rzeczywiście nie podoba, tego nie chcecie i to jest lipa. No niestety nie mogę wam tutaj nic napisać, bo cały czas to rzeczywiście nie działa tak, jak powinno. Proszę bardzo, Jason Kruger. Tylko nie wiem, czy Jason, czy ty wrzucasz Seana Penna jako najgorszy, czy po prostu tutaj do chłopaków mówisz. Ale dobra, najgorsza rola męska roku 2026. Przypominam, były takie produkcje nominowane. Nominowaliście do najgorszych filmów jak Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Koszmar Minionego Lata, Opancerzony, Fritz i Wersów, Tron Ares, Avatar 3, Until Dawn, G20 i FNAF. Tutaj widzę, że już zaczęło się. Jared Leto za Tron Ares po raz pierwszy, Leto po raz drugi, więc jeszcze czekamy, jak ktoś podbije Leto i będziemy mieli. Tak, Sasiku, zaraz weźmiemy twoją propozycję i potem widzę, że podbijemy również Jajkowskiego. I jest Jason Kruger, jak najbardziej podrzuca, czyli Jared Leto za Trona. To jest po raz pierwszy. Tomasz K., czyli Tomasz Kot za całokształt. No jemu się rzeczywiście chyba bardzo należy. Więc jak najbardziej dajcie znać, czy Tomasz Kot za całokształt się nadaje. No nie no, pewnie jakąś tam mu rolę przypniemy. On raczej we wszystkim albo w prawie wszystkim, tak? Chociażby za reklamę pewnego browaru, w którym to nomen też się pojawił Adam Woronowicz. Można było mu przypiąć, ale póki co Tomasz K., czy Tomasz Kot za swoje produkcje w 2025 roku powinien, chociaż nie, tak, Tomasz Karolak, domyślam się, że o Karolaka chodzi, nie o Tomasza Kota. Czy Karolak powinien tutaj się rzeczywiście, on też chyba teraz w rodzince.pl, w jakiejś tam nowej odsłonie tego rzeczywiście chyba śmiga. No chyba nie o Tomasza Kota, chyba nie o Tomasza Kota chodzi, co? Chyba nie o Karolaka. Mam nadzieję, że o Karolaka, bo raczej Tomasz Kot, no to jest dosyć ciekawy aktor. A może mi się myją nazwiska, zobaczymy zaraz. Może mi się Tomasze pomyliły. Tomasz. No tak, no chodzi o Karolaka na pewno, o Karolaka. Także o Karolaka. Czy mamy Karolak po raz pierwszy? Uznam, że ci się pomyliło, chociaż może za pana, no dobrze, jest, czyli Tomasz Karolak. Tomasz Karolak. Dobra, tutaj się jeszcze wcześniej pojawiło. Proszę bardzo, Ice Cube za Wojnę Światów. To widzę, że się rozpisaliście i bardzo mnie to cieszy. Czyli teraz Ice Cube, czy on za ten cudowny film, który po prostu rzeczywiście nie da się oglądać, powinien być wywalony w kosmos. No raczej Karolak, oczywiście, że tak. Tak, weźmiemy też zaraz pod uwagę i Liama Neesona i Adama Drivera, także rzeczywiście to widzę, że się rozpisaliście, tam mi się podoba, a nawet weźmiemy pod uwagę Sławomira Sobałę, bo on też rzeczywiście się przyczynił. Póki co Ice Cube za film Wojna Światów, ten, który stwierdziliście, że jest nominowany do najgorszych, także po prostu może być grubo. To i pewnie lista się sama tworzy, można by powiedzieć. Tron mamy już, Fritz i Wersow, no tutaj też pewnie można było kogoś wziąć, co nie? Cześć Lulu, The Bake Potato, witam Cię bardzo serdecznie. Właśnie tworzymy listę najgorszych ról aktorskich z zeszłego roku, więc jak masz jakoś to podrzuć, w tym momencie Ice Cube za Wojnę Światów jest nominowany, Jason Kruger również, więc teraz jeszcze jedna osoba i będziemy wiedzieli. Polega to na tym, że spośród ról, które miały miejsce pomiędzy 1 stycznia a 25, a 31 grudnia 25 wybieramy te najgorsze w tym momencie. Ice Cube ma potencjał, czyli damy Ice Cube jak najbardziej. Ice Cube za Wojna Światów. I spośród tej listy stworzę ankietę i za kilka dni będziecie na nią sobie głosować. To okej, Ice Cube się pojawił. Adam Driver za Megalopolis, czyli wielką mega produkcję, która no rzeczywiście nie okazała się taką mega. Więc zobaczymy, tutaj widziałem, że ktoś jeszcze podrzucił. Tak, jest Adam Driver po raz pierwszy. Jurek podrzucił również Adama Drivera, więc teraz Adam Driver, panie i panowie, czy rzeczywiście on jest słaby, czy on jest beznadziejny? Tutaj widzę, że chyba nawet Sławomir Sobała już się pojawił tyle razy, że
że on z automatu powinien dostać nominację. I chyba rzeczywiście tak też zrobimy. Czyli czy Adam Driver jest słabym, inaczej nie jest słabym aktorem, tylko czy ta jego rola w filmie Megalopolis była beznadziejna, taka, że no, ląduje na liście nominowanych, a później wybierzecie. Tak, proszę bardzo, to jeszcze Jason podbił jak najbardziej, czyli Adam Driver za film Megalopolis. Galopolis. Dobra, kolejną rolą, którą tutaj właśnie męską, tylko póki co, panie i panowie, jest, którą tutaj widzę, że wrzucił horrorshow.pl, jest Liam Neeson za rolę porucznika Drebina Juniora. Czy rzeczywiście również uważacie, że Liam Neeson się spisał w tym filmie? Także zobaczymy, jak to będzie. I słuchajcie, od razu mówię tutaj Sławomira Sobałę, wrzucam od razu. Sławomir Sobała za rolę w filmie Paputka Wegety, bo to była masakra. A teraz mamy Liama Neesona, czyli Liam Neeson to jest rzeczywiście coś, co wam się bardzo nie podobało. Powiem w ten sposób. Póki co za najgorszą rolę nominowaliście. Mamy tak. Jared Leto za film Tron Ares, Tomasz Karolak za Całokształt, coś mu tam przypniemy, Ice Cube za Wojnę Światów, Adam Driver za Megalopolis i Sławomir Sobała za film Paputka Wegety. Teraz jest Liam Neeson w filmie Nieubrana broń po raz pierwszy. Jest również tutaj Jason podbija po raz drugi. Pamiętajcie, każda nominacja musi być podbita 2 razy i jeżeli jeszcze jedna osoba podbije, no to będzie wtedy można sobie spokojnie wybrać. Proszę bardzo, czy Liam Neeson pojawi się po raz trzeci? Po raz pierwszy, po raz drugi i nie ma go po raz trzeciego, więc odpuszczamy. Sławomir Sobała oczywiście tak, to już się pojawił kilkakrotnie, więc już on z automatu dostaje. Czy macie jeszcze jakąś rolę męską, którą byście nominowali? Przypomnę, że tutaj mieliśmy, jeżeli chodzi o najgorsze filmy, to był właśnie ten film Paputka Wegety, Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Koszmar Minionego Lata, Opancerzony z Sylwestrem Stallone, Freeze i Wersow, Tron Ares, Avatar 3, Until Dawn, G20 i Five Nights at Freddy's, a jeżeli chodzi o najgorszy serial, to minowaliście Iron Heart, Wiedźmin sezon 4 oraz Obcy Ziemia. Także dajmy. Aha, Dwayne Johnson, ten film o Mikołaju. Tak, coś tam Czerwona Nota, czy jakoś tak, nie. Co to było? Codename Red, czy jakoś tak, czerwony. Wiem, o co chodzi. Dobra, okej, mamy teraz Dwayne Johnson. Bardzo pięknie napisane. Dwayne Johnson. Już patrzymy. Dwayne Johnson. Jak to się nazywa ten film? Będę zaraz wiedział, o który ci film chodzi. Pokazywać mi tutaj. Znany zobacz pełną filmografię i będę tutaj zaraz wiedział. Filmy. Mowa o filmie Czerwona Jedynka, ale to jest tutaj podane, że to jest 2024 rok, wiesz? Więc będę musiał sprawdzić. Słuchajcie, jeżeli podacie, to ja to i tak sobie sprawdzę. Red One, dobra, po raz pierwszy, powiedzmy tutaj po raz drugi, po raz trzeci, niech będzie. Dwayne Johnson sprawdzimy. Dwayne Johnson. Jeżeli się okaże, że któryś z tych propozycji waszych nie spełnia wymogów, to po prostu zostanie ona usunięta, nie będzie jej tutaj. I jeszcze Linda na koniec. Bogusław Linda, domyślam się tylko, za jaki film napisz Jojko, za który film, bo inaczej możemy mieć słabo. Więc zobaczymy. 3, 4, dobrze. Czy mamy Bogusława Lindę za jakiś film? Jeżeli tak, to śmigniemy. On wystąpi przecież w tym filmie Pasikowskiego, co? Zamach na gościa z Watykanu, tak? Tak mi się wydaje, że on tam właśnie wystąpi w tym filmie. No dobrze, niech będzie powiedzmy za ten film. Czyli Bogusław Linda za film za rolę w filmie Władysława Pasikowskiego, Zamach na głowę kościoła. Także dajcie znać, czy wam się podoba, albo właśnie nie podoba ta rola Dwayne Johnson. To mnie Dwayne Johnson mi cały czas rozwala. Słuchajcie, The Red One, Czerwona Jedynka, tak, pamiętam tam właśnie w rolę Mikołaja wcielił się J. Jonah Jameson Jr., można byłoby powiedzieć. Dobra, widzę, że Bogusław Linda nie ma waszego uznania, więc go odpuścimy. Zamykamy nominację w kategorii najgorsza rola męska aktorska.
Mamy Jareda Leto za Trona Ares, Tomasz Karolak za Cokolwiek, Ice Cube za Wojnę Światów, Adam Driver za Megalopolis, Sławomir Sobała za film Patryka Wegetę oraz Dwayne Johnson za Red One. Słuchajcie, teraz pora na najgorszą rolę żeńską w 2025 roku. Co byście tutaj wrzucili? Dajcie znać, komu byście co i przypieli. Kurczę, my tu już gadamy 2,5 godziny. Pięknie ten czas leci, co? A jak zacząć nowy rok live'em, to od razu takim długim, z przytupem, żeby rzeczywiście było grubo. Przypomnę, że dzisiaj jesteśmy na Kiku, Facebooku, LinkedIn, YouTubie, Twitchu oraz Twitterze, więc bardzo, bardzo mocno. Lady Gaga jako aktorka. W czym ona wystąpiła w zeszłym roku, że Ci tak bardzo nie podobało? Daj znać. Wiktor, czy coś? A póki co wrzucimy Wersow, panie i panowie. Wersow za samą siebie. Tak, Wersow. Zobaczę, czy Lady Gaga się pojawiła w czymś w zeszłym roku, w jakimś filmie. Pokaż, zobacz, pewno film. Możliwe, że Joker był w zeszłym roku drugi, ja nie pamiętam w tym momencie. Nie no, Joker był... No nie, film pokazuje, że w zeszłym roku nie było żadnych filmów. Zobaczmy, kiedy jest premiera tak szybko, czy to jest pokazane, kiedy była premiera tego Jokera. Joker. No nie no, polska premiera Jokera 2 było 4 października 24, więc nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, więc Wersow za samą siebie, czyli póki co Wersow mamy po raz pierwszy. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście mowa o filmie Fritz i Wersow, coś tam, co mówiliście wcześniej. Ten film w ogóle jest nominowany do najgorszego filmu roku. Przypomnę, Czerwona Słonia, ale tam aktorka taka była bardzo nieznana. Śnieżka, tam rzeczywiście mieliśmy znane aktorki. Koszmar minionego lata, Fritz i Wersow, Tron Ares, Avatar 3, Until Dawn, G20 i FNAF. Także... Aha, w trzecim sezonie Wednesday, ale to będzie. No to jeżeli ten trzeci sezon jeszcze nie był jeszcze, nie było premiery, to jak najbardziej nie. Ale tutaj skoro pojawiło się Wersow, tutaj jest jeszcze przez Adalet wrzucone, przez Lulu, przez Krugera, także jak najbardziej Wersow za film Fritz i Wersow. Ok, dobra. Lecimy dalej. Bella Ramsey za The Last of Us sezon drugi. Także dajcie znać, czy Bella Ramsey jak najbardziej to jest coś, rola, która się Wam nie podobała, bo to akurat nie oceniamy osoby, tylko jak najbardziej rolę, która się pojawiła. Dobrze, że to jest ale Wednesday, z tego co się kojarzy, to chyba będzie trzeci sezon dopiero chyba będzie, co? Popatrzmy, czy już się pojawił, już tutaj sprawdzam. Nie ma jeszcze trzeciego sezonu, więc jak najbardziej nic nie było. Także niestety się nie udało. A teraz Bella Ramsey, drugi sezon. A drugi sezon miał kiedy premierę, panie kolego? Już tutaj patrzymy. Czy drugi sezon był? Był w 2000, dobra, no czyli zaraz po Belli Ramsey wrzucimy Lady Gaga za występ, także będziemy zaraz sprawdzali, panie i panowie. Póki co Bella Ramsey za drugi sezon serialu The Last of Us. Tutaj w ogóle widzę, że Lady Gaga była wrzucona kilka razy przez Was, czyli możemy ją jak najbardziej wrzucić. Zobaczymy, będziecie głosowali. Bella Ramsey, póki co, panie i panowie. Bella Ramsey za drugi sezon. Wybieramy najgorszą rolę żeńską w tym momencie. Tak, drugi sezon Środy był właśnie w 25. Tutaj sprawdziłem, pokazało mi się, że była premiera 6 sierpnia, więc jak najbardziej może być, ale na razie póki co Bella Ramsey za The Last of Us, część sezon drugi. Więc czy Bella Ramsey znajdzie wasze uznania, a właściwie nie znajdzie waszego uznania i stwierdzicie, że jest beznadziejnie. Patrzcie, w tym momencie jest 20 osób na live, super, dziękuję bardzo. Dajcie panie panowie suba, dajcie obserwację w zależności od tego, na jakiej platformie oglądacie, bo w tym momencie patrzycie na YouTubie, na Twitchu, a także na Twitterze, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Bella Ramsey po raz pierwszy była przez Lulu, Bella Ramsey drugi raz przez Wiktora. Czy ktoś da jeszcze Bellę Ramsey? Także dajcie znać, czy komuś się jeszcze nie spodobała jej rola w drugim sezonie, który został chyba, z tego co pamiętam, chłodno przyjęty. Nie widziałem w Irlandii, nie ma HBO, więc nie miałem nawet okazji. No ale to akurat nic nowego, nic nadzwyczajnego, że
chyba jeszcze z rok albo dwa, z tego co pamiętam, Warner Brothers ma umowę ze Skyem. I tutaj widzę, że Jojko jeszcze podrzucił. Dobra, czyli Bella Ramsey za The Last of Us sezon drugi, dobrze. No to dobra, słuchajcie, to wrzućmy tą gagę, zobaczymy czy chcecie ją. Skoro była na kilka sekund, to naprawdę to nie ma znaczenia, a można je wrzucić do... Nie jest powiedziane, że wygra, czyli Lady Gaga za drugi sezon serialu Wednesday. Czy nie podoba wam się tak bardzo, że chcecie ją tutaj wrzucić, także dajcie znać. Wiktor tutaj podbił po raz pierwszy, czy ktoś jeszcze podbił Lady Gagę wcześniej w czymś tam. Jason Kruger dał Lady Gagę, okej. Czyli mamy po raz pierwszy, po raz drugi, czyli jeszcze jedna osoba Lady Gaga nam podbije i będziemy wiedzieli, że tak jest. No okej, niech będzie Gaga. I Jurek Piechota podbił, także Lady Gaga Wednesday sezon drugi. Dobra, czy kogoś byście chcieli jeszcze tutaj na tę listę wrzucić? Przypomnę, że mamy w tym momencie Wersow, za Fritz Wersow, Bella Ramsey za The Last of Us sezon drugi i Lady Gaga. Słuchajcie, ja bym podrzucił, bo czemuż by nie. Taki film był, panie i panowie, Śnieżka, Królewna Śnieżka. I pamiętacie, tam była taka aktorka, nazywała się Gal Gadot. Wystąpiła w tymże filmie. Co myślicie o tym, ażeby była Gal Gadot za rolę w filmie Śnieżka? Co wy na to? Także zobaczymy, za chwilę damy pomysł Wiktora. Póki co, panie i panowie, Gal Gadot za film Śnieżka. Jak wam się to ubiera póki co? Tak patrzę, czy coś tutaj jeszcze rzeczywiście jest. Najgorszy serial Ironheart, no ale to wiadomo. I Wiedźmin. Czyli teraz, czy Gal Gadot za Śnieżkę powinna trafić na listę nominowanych? Bo to jeszcze oczywiście nie jest rola główna, ale zobaczymy. Gal Gadot od Jajkowskiego, od Jasona i od Adale, czyli Gal Gadot Śnieżka. Tutaj widzę, że jeszcze Jurek podbił i tak dalej, ale to zaraz zobaczymy, bo tutaj widzę, że Wiktor wcześniej dał Kamilę Urzędowską za ministrantów. Co wy na to? Czy to rzeczywiście jest? I potem będziemy za Śnieżkę również Rachel Zegler, bo tutaj widzę, że podbita już była 2 razy. Więc póki co Kamila Urzędowska za ministrantów. Także dajcie znać, jak to sobie widzicie, jak to rzeczywiście się zapatrujecie na to, czy Kamila Urzędowska powinna być również nominowana w kategorii najgorsza rola żeńska. Dobrze. Tak patrzę, co to jeszcze w ogóle... w ogóle jeszcze na przykład patrzę, no teraz troszeczkę po czasie, ale widzę, że i Happy Gilmore też słabo oceniłem, i Kapitana Amerykę słabo oceniłem, Karate Kid Legendy słabo, Uciekiniera również bardzo słabo oceniłem, więc to było różnie. Tak patrzę, tutaj się jeszcze pojawiła Małpa. Nie, Małpa była dosyć w porządku oceniona. Co wy tutaj? Co wy myślicie o Kamili? No rzeczywiście Kamila chyba wam się nie podobała, więc Kamilę sobie odpuścimy. Ale Wiktor wrzucił Rachel Zegler za Śnieżkę. Jurek Piechota, Rachel Zegler bym dał obydwie od razu i Rachel Zegler, Jason Kruger. Czyli jak najbardziej Rachel Zegler za Śnieżkę. Tutaj może być dublet, może być komplet. Dobra, czy macie jeszcze jakąś rolę kobiecą, którą byście chcieli nagrodzić anty za tenże film? Ja mogę podrzucić wam kolejną propozycję, bo akurat z filmu, który nominowaliście w kategorii największy badziewiak minionego roku, dałbym Viola Davis. Viola Davis za film G20. Ona tam wcieliła się w rolę prezydent Sutton, co rzeczywiście było słabe, złe albo bardzo złe. W tym filmie w ogóle występuje również Antony Starr, znany oczywiście Homelander, czyli Ojczyznosław, jeżeli pamięć mnie rzeczywiście nie myli. Więc pokaż, mogę skopiować. Choroba wie, czy mi pozwoli. Proszę bardzo, czyli ja dałbym... jak robię myszką, to jak najbardziej się pojawia. Ja bym dał panowie Viola Davis. Co wy na to? Viola Davis za film G20. To jest rzeczywiście poruszające dzieło
masakryczne. Ja wiem, że się pojawi oczywiście mnóstwo moich, ale to jeszcze akurat nie będzie. Czy można jeszcze dodać propozycje najgorszych filmów, bo spóźniłam się. Chciałabym zaproponować fix, czyli na naszych reakcjach. I mamy najgorszych filmów. Najgorszych filmów mamy 13, zobaczymy zaraz. Matylda Lutz za Czerwoną Sonię, tutaj ktoś jeszcze wcześniej wrzucił też Matyldę Lutz, czyli tą za Czerwoną Sonię, zobaczymy. Czyli na razie Viola Davis, czyli Viola Davis za G20, więc zobaczymy, panie i panowie. Później zastanowimy się nad tą kobietą z Czerwonej Sonii, jak to ładnie napisaliście wcześniej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak sobie patrzę, jak tutaj się w tym jeszcze G20 pojawi, tam jakiś Ramon Rodriguez, Clark Gregg, czyli agent Coulson, tak? On nam się rzeczywiście pojawił. Anthony Anderson też w tym filmie wystąpił, on gra chyba męża właśnie, pani prezydent. Także no, obsada może nie wybitna, ale też nie najgorsza. No, nie ma się co czarować. Słuchajcie, Viola Davis po raz pierwszy. Viola Davis po raz drugi. I Viola Davis nie pojawia się po raz trzeci. Dobra, za to Matylda Lutz jest tutaj po raz pierwszy za Czerwoną Sonię. Tutaj po raz drugi wrzucił ją Wiktor Jędrychowski i tutaj jeszcze jest od Adalet ta za Czerwoną Sonię, więc wrzucimy jak najbardziej Matylda Lutz za film Czerwona Sonia. Dobra, czy macie jeszcze kogoś, co byście chcieli? Ja wam tylko przypomnę, że w tym momencie nominujecie aktorki za najgorszą rolę w roku 2025. Póki co wrzuciliście Wersow za film Fritz i Wersow, Bella Ramsey za drugi sezon The Last of Us, Lady Gaga za drugi sezon serialu Wednesday, Gal Gadot i Rachel Ziegler obie za film Śnieżka i na póki co ostatnim miejscu nominowanym jest Matylda Lutz za film Czerwona Sonia. Czy byście chcieli jeszcze jakąś kobietkę tutaj dorzucić do tegoż grona piękne? Tutaj widzę, że jeszcze piszecie, ominęło mnie te 20, ale widzę, że chyba muszę obejrzeć. No niekoniecznie, rzeczywiście, uwierz mi, to nie jest świetna, świetna produkcja. Ona jest na Amazonie, to jest chyba na Amazon Prime Video. I ja albo zrobiłem recenzję tego filmu, albo dopiero będę robił recenzję, w sensie, że mam napisane, wiesz, mam rozpisane mnóstwo recenzji, a to możliwe, że się pojawi. Czy macie jeszcze jakąś aktorkę? Bo jeżeli nie, to zamkniemy dzisiaj głosowanie. Zobaczymy, bo to jeszcze w tym momencie Lulu the Baked Potato podrzuciła jedną propozycję i zaraz zagłosuję. Zobaczymy. Stwierdzicie, czy można jeszcze dodać jedną propozycję, ale to już będziemy zaraz patrzyli. Więc najpierw zobaczmy, czy kogoś tutaj jeszcze byście chcieli podrzucić do najgorszej roli żeńskiej za rok 2025. Jeżeli nie, to zamykamy głosowanie, zamykamy propozycję, więc no dobra, nie widzę, nie słyszę, więc raczej nie. Słuchajcie, to jest pytanie od Lulu. Czy można jeszcze dodać propozycję do najgorszych filmów, bo spóźniłam się i chciałabym zaproponować fix, czyli na nasze rachciach. Czy, muszę nawet sprawdzić, co to jest za rachciach, bo mi to przeszło koło nosa, koło oka i w ogóle nawet nie kojarzę tego. Adam Devine, a to jest animacja jakaś, okej. Animacja ale dla dorosłych. Dobra, czy to w ogóle miało polską premierę już? Tutaj tak zobaczę. 13 sierpnia 2025 polska i światowa premiera. Słuchajcie, Rachciach, nieprzyzwoita komedia dla dorosłych o psie, który dowiaduje się, że zostały mu 24 godziny, by przeżyć ostatnią przygodę w towarzystwie kumpli. Nim zostanie, więc zobaczymy. Fixed Rachciach. Co myślicie? Damy pod głosowanie? To jeden z komentarzy. Chamski, wulgarny, prostacki. Generalnie to najlepsza komedia Judd Apatowa, której nie wyreżyserował Judd Apatow. Okej. Czyli jakoś tak to rzeczywiście nie wygląda najlepiej, nie wygląda najfajniej. Rachciach, polski tytuł. 5,3 ocena wśród widzów, 3,7 wśród krytyków, więc to wygląda rzeczywiście tak. Czy słyszę? Film oglądamy w piątek, a ankietę postaram się również odpalić. Nie wiem, czy jutro, Aiden, z tego względu, że no muszę jutro, że tak powiem, wstać bardzo w czas, bo o 4:30, bo mam pewną rzecz do zrobienia i to nie u siebie w mieście, więc muszę się przejechać.
A kończę pracę jutro o 2:30 w nocy, więc zobaczymy, postaram się. Dodaj fix, bo zasługuje, pisze Sasik. Rachciach żenująco żałosne. Dobra, to dodamy to rachciach. Będzie tutaj rachciach. Dobra. Panie i panowie, zamykamy listę nominowanych. Już wam w tym momencie powiem dokładnie co, gdzie, jak i kiedy, bo mamy 8 kategorii. Zaczniemy. Po pierwsze, najlepszy film 2025 roku. To są wasze nominacje. Była tylko jedna, przypomnę, tylko jeden wymóg. Film musi mieć swoją premierę, film albo serial musi mieć swoją premierę pomiędzy 1 stycznia 25 a 31 grudnia 25. Polską premierę, przypomnę. Takie filmy nominowaliście. Zniknięcia, Superman, Grzesznicy, jedna bitwa po drugiej, Frankenstein, Nosferatu, Ballerina. Muszę sobie tutaj przewinąć. Ballerina, F1, Bugonia, Lilo i Stitch, Thunderbolts, Żywy czy Martwy 3, Sisu, część druga, Together, Wielki Marsz, John Candy, Lubię siebie, Nikt 2 i Miki 17. Jeżeli chodzi o najgorsze filmy z minionego roku, takie produkcje nominowaliście. Putin, Czerwona Sonia, Wojna Światów, Śnieżka, Screamboat, Krwawa mysz, Koszmar minionego lata, Opancerzony ze Sylwkiem Stalowym, Fritz i Wersow, Tron Ares, Avatar 3, Until Dawn, GE20, FNAF część druga, no i Rach Ciach. Jeżeli chodzi o najlepsze seriale, takie nominowaliście, panie i panowie. Witajcie w Dery, Studio, Dojrzewanie, Heweliusz, Peacemaker sezon drugi, a także Task oraz pierwszy sezon serialu Pitt, The Pitt. Jeżeli chodzi o najgorsze seriale, nominowaliście Ironheart, 4. sezon Wiedźmina, a także Obcy Ziemia. To ja dopisałem od siebie. Jeżeli chodzi o najlepszych aktorów, już wam mówię, panie i panowie, wybraliście takie role. Leonardo DiCaprio za film Jedna bitwa za drugą, Owen Cooper za film Dojrzewanie, Jacob Elordi za Frankensteina, Mark Ruffalo za Task, Nicolas Cage za Surfera, Michael B. Jordan za Grzeszników, Adam Woronowicz za serial The Office, sezon chyba 4, mi się wydaje, oraz Dorociński za filmy Teściowie 3 oraz Vinci 2. Jeżeli chodzi o najlepszą aktorkę, takie są nominowane. Sophie Thatcher za Towarzysza, Kerry Russell za Dyplomatkę oraz Amy Madigan za Zniknięcia. To tylko 3 nominacje. Jeżeli chodzi o najgorszego aktora, takie są wasze role. Jared Leto za film Tron Ares, Tomasz Karolak za Całokształt, Ice Cube Wojna Światów, Adam Driver Megalopolis, Sławomir Sobała za Putina oraz Dwayne Johnson za Red One. Najgorsza aktorka, proszę bardzo, Wersow za film Fritz i Wersow, Bella Ramsey, drugi sezon serialu The Last of Us, Lady Gaga za drugi sezon serialu Wednesday, Gal Gadot oraz Rachel Zegler za Śnieżkę oraz Matilda Lutz za Czerwoną Sonię. Ankietę wrzucę, postaram się wrócić we środę. Będzie głosowanie przez 2 tygodnie. Oczywiście na wszystkich moich mediach społecznościowych wrzucę link, będziecie mogli głosować. Będzie można oddać tylko i wyłącznie jeden głos w każdej kategorii, więc to będzie od was zależało. I 1 lutego ogłoszę, tak, kto dostaje, zresztą jak sami przyznaliście, sami wymyśliliście nazwy, brązowego Marcina w kategorii najgorszy albo złotego Marcina w kategorii najlepszy. Millie Bobby Brown za Stranger Things nie była nominowana, nie wrzuciliście jej pod głosowanie. Nie wiem za bardzo o co chodzi. Tam, z tego co pamiętam, za Stranger Things tylko była poddana pod głosowanie Sadie Sink i też nie znalazła waszego uznania. To Witajcie w Dery był dobrym serialem. No to będziesz miał, Aiden, szansę, żeby jak najbardziej to wymyśleć, także jak najbardziej zobaczymy, jak to wszystko wyglądało. W przyszłym tygodniu, tak, widzimy się już. Ankieta się pojawi, to będzie na osobnym serwerze, ale po prostu na YouTubie, w dziale społeczność będzie link. Na Facebooku, LinkedIn, Threads, co tam jeszcze mam, Blue Sky, wszystkie te platformy, tam będzie jak najbardziej link wklejony, będzie można go kliknąć i ja będę go wrzucał kilka razy w ciągu tygodnia, także będzie można spokojnie sobie to znaleźć. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie na przykład, czy tam na przykład na Facebooku, to pewnie spokojnie to wszystko będzie wrzucone, także nie ma z tym najmniejszego problemu i ta ankieta będzie do ogarnięcia. Mówię, będzie 2 tygodnie na to, żeby wybrać i mam nadzieję, że wybierzecie ciekawe propozycje, bo pamiętam, że nieraz oglądałem, powiedzmy,
kiedy tam robię odcinek i mówię, ten aktor wygrał, ten film i tak dalej. Potem ludzie, ale jak to można było wybrać w ogóle takie, tak zawsze mówię, to trzeba było przyjść na live, zagłosować, podać jakąś propozycję a kto to wybierał? No ludzie wybierali. Jeżeli masz, wiesz, listę i tam jest powiedzmy oddanych kilkaset głosów, to oznacza rzeczywiście, że ci ludzie głosują, że ci ludzie wybierają, więc tego jest bardzo, bardzo dużo. Dziękuję również. Było naprawdę mi niezmiernie miło. Widzimy się w piątek na kanale Marcinowe Recenzje Ekstra. Będziemy oglądać film. Co? To już zobaczymy. W sobotę rozpoczynamy nowe granie, więc jakąś grę sobie wrzucimy, a w niedzielę za tydzień widzimy się, żeby pogadać o tym, co tam w Formudzie, co ciekawego i fajnego się wydarzyło. A z mojej strony w tym momencie to wszystko. Dziękuję bardzo. No i widzimy się za tydzień. Cześć.